i do tańca porwij wreszcie ją, gdy anioły śpią. Wow, dziś żałuj sobie, wino lej, jest na duszy będzie trochę lżej, jest popłynie z głębi serca śpiew tej wolności zew. Patrzy dziś śmiało na jej boskie ciało, gdy szczęka opada naraz. A obok ciebie przechodzą źrenice, jak dzisiaj księżyce masz blask. Czasy, terminy, zasadzki, miny, koniec tygodnia tuż. A później wyrywasz i później wyrywasz, do tańca sypie się kurz. Jest to będzie zwariowana noc, poczuj sobie bojownika moc i do tańca porwij wreszcie ją, gdy anioły śpią. Wow, dziś żałuj sobie, wino lej, jest na duszy będzie trochę lżej, jest popłynie z głębi serca śpiew tej wolności zew. To co popłaca człowieka wzbogaca, gdy jest sobota się baw. To tańczy śpiewa, ten później oblewa, ulaniemu trzeba wino lać. Gdy pozna przyczynę, dziewczyna pozna przyczynę, gdy jej tu należy się bać. Czasy, terminy, zasadzki, miny, koniec tygodnia tuż. Będzie zwariowana noc, poczuj sobie wojownika moc i do tańca porwij wreszcie ją, gdy anioły śpią. Wow, dziś nie żałuj sobie, wino lej, jest na duszy będzie trochę lżej, nie popłynie z głębi serca śpiew tej wolności zew, tej wolności zew. Jest to będzie zwariowana noc, poczuj sobie bojownika moc i do tańca porwij wreszcie ją, gdy anioły śpią. Wow, dziś nie żałuj sobie, wino lej, jest na duszy będzie trochę lżej, nie popłynie z głębi serca śpiew tej wolności zew. Patrzy dziś śmiało na jej boskie ciało, gdy szczęka opada naraz. A obok ciebie przechodzą źrenice, jak dzisiaj księżyce masz blask. Czasy, terminy, zasadzki, miny, koniec tygodnia tuż. A później wyrywasz i później wyrywasz, do tańca sypie się kurz. Jest to będzie zwariowana noc, poczuj sobie bojownika moc i do tańca porwij wreszcie ją, gdy anioły śpią. Wow, dziś nie żałuj sobie, wino lej, jest na duszy będzie trochę lżej, nie popłynie z głębi serca śpiew tej wolności zew. To co popłaca człowieka wzbogaca, gdy jest sobota się baw. To tańczy śpiewa, ten później oblewa, ulaniemu trzeba wino lać. Gdy pozna przyczynę, dziewczyna pozna przyczynę, gdy jej tu należy się bać. Czasy, terminy, zasadzki, miny, koniec tygodnia tuż. Będzie zwariowana noc, poczuj sobie wojownika moc i do tańca porwij wreszcie ją, gdy anioły śpią. Wow, dziś nie żałuj sobie, wino lej, jest na duszy będzie trochę lżej, nie popłynie z głębi serca śpiew tej wolności zew, tej wolności zew. Jest to będzie zwariowana noc, poczuj sobie bojownika moc i do tańca porwij wreszcie ją, gdy anioły śpią. Wow, dziś nie żałuj sobie, wino lej, jest na duszy będzie trochę lżej, nie popłynie z głębi serca śpiew tej wolności zew. Patrzy dziś śmiało na jej boskie ciało, gdy szczęka opada naraz. A obok ciebie przechodzą źrenice, jak dzisiaj księżyce masz blask. Czasy, terminy, zasadzki, miny, koniec tygodnia tuż. A później wyrywasz i później wyrywasz, do tańca
sypie się kurz. Jest to będzie zwariowana noc. Poczuj sobie bojownika moc i do tańca porwi wreszcie ją, gdy anioły śpią. Wow, dziś nie żałuj sobie, wino lej, nie za duszy będzie trochę lżej, nie popłynie z głębi serca śpiew tej wolności zeb. To co popłaca człowieka wzbogaca, gdy jest sobota się baw. Kto tańczy śpiewa, ten później oblewa, ulaniemu trzeba wino lać. Gdy pozna przyczynę, dziewczyna pozna przyczynę, gdy jej tu należy się bać. Czasy, terminy, zasadzki, miny, koniec tygodnia tuż, będzie zwariowana noc. Poczuj sobie wojownika moc i do tańca porwi wreszcie ją, gdy anioły śpią. Wow, dziś nie żałuj sobie, wino lej, nie za duszy będzie trochę lżej, nie popłynie z głębi serca śpiew tej wolności zeb, tej wolności zeb. Jest to będzie zwariowana noc, poczuj sobie bojownika moc i do tańca porwi wreszcie ją, gdy anioły śpią. Wow, dziś nie żałuj sobie, wino lej, nie za duszy będzie trochę lżej, nie popłynie z głębi serca śpiew tej wolności zeb. Patrzy dziś śmiało na jej boskie ciało, gdy szczęka opada naraz. Obok ciebie przechodzą źrenice, jak dzisiaj księżyce masz blask. Czasy, terminy, zasadzki, miny, koniec tygodnia tuż, a później wyrywasz i później wyrywasz, do tańca sypie się kurz. Jest to będzie zwariowana noc, poczuj sobie bojownika moc i do tańca porwi wreszcie ją, gdy anioły śpią. Wow, dziś nie żałuj sobie, wino lej, nie za duszy będzie trochę lżej, nie popłynie z głębi serca śpiew tej wolności zeb. To co popłaca człowieka wzbogaca, gdy jest sobota się baw. Kto tańczy śpiewa, ten później oblewa, ulaniemu trzeba wino lać. Gdy pozna przyczynę, dziewczyna pozna przyczynę, gdy jej tu należy się bać. Czasy, terminy, zasadzki, miny, koniec tygodnia tuż, będzie zwariowana noc. Poczuj sobie wojownika moc i do tańca porwi wreszcie ją, gdy anioły śpią. Wow, dziś nie żałuj sobie, wino lej, nie za duszy będzie trochę lżej, nie popłynie z głębi serca śpiew tej wolności zeb, tej wolności zeb. Jest to będzie zwariowana noc, poczuj sobie bojownika moc i do tańca porwi wreszcie ją, gdy anioły śpią. Wow, dziś nie żałuj sobie, wino lej, nie za duszy będzie trochę lżej, nie popłynie z głębi serca śpiew tej wolności zeb. Patrzy dziś śmiało na jej boskie ciało. Hejka dzieci kochane, co tam u was moje dzieciaczki, jak tam u was dzionek mija? Już momencik, tylko muszę uruchomić jeszcze 2 programy. Oj, jestem zmęczona, ja pierdzielę. I do tańca porwi wreszcie ją, Jeszcze te napisy. dziś nie żałuj sobie, wino lej, nie za duszy będzie Dobra. trochę lżej, nie popłynie z głębi serca śpiew tej... Heja, czemu wagerujesz? Jak to tak? Kto to widział tego wagerować? Heja Shiba, hej Leszczyna, co tam u was? Heja CV. Co tam u was? Co
tam porabiacie? Lekcje przepisujesz? Aha. A to czemu się w szkole nie było? Jezus Maria, kolejna wycieczka. Kto to widział? Kto to widział? Tyle wycieczek. Drugi chapter. Previously on The Walking Dead, AJ and I had been searching for a long time for some place we could call home. A gdzie tym razem wycieczka? A, do Wiednia. Do Wiednia zapomniałam, no tak. It turned out to be a trap. That could have been the end. Wow. But I woke up and found I'd been saved by a guy named Marlon, the leader of a community living inside an old boarding school. It felt like a chance at having a home, a real one. Cóż, tylko się cieszyć. Train station to see if any food survived the explosion. But someone else had the same idea. When AJ distracted him, I shoved him into a pack of walkers. I found Marlon and Brody in the basement that night, arguing about the man we'd seen, and I learned why Brody was so afraid. The man was part of a group of raiders they'd run into a year ago. Marlon traded Tennessee's older sisters to the raiders to keep himself safe. He attacked Brody and locked me in the basement with her. When she turned, I had to stop her. Marlon stole AJ's gun and tried to convince them I had murdered Brody. Violet backed me up. I attacked Marlon and made him drop the gun. I was going to lock him in the basement, but then O. Marlon was dead, and AJ pulled the trigger. He remembered what I'd taught him. To always aim for the head. Co jest dzisiaj? Dzisiaj jest środa. Dzień papieski, Jezus Maria. I made you some coffee. It was in the kitchen. Tin said that I can have some. I didn't steal it. Oj, dzieciaczku, dzieciaczku. I'm surprised you remember how to make it. We haven't had coffee in a long time. You put it in hot water. You're right. Thanks. Last night, with Marlon, I heard Lewis and what he called me. Am I a murderer? Owszem, jesteś. Jak każdy. No! Oh my god! Shit! We could get medicine from the nurse's office. He's dead. The kid blew his brains out. You shot him. He's dead. Nie.
You're a murderer. Nie działa SR, no bo nie ma jak przy The Walking Dead You had SR-a him beat. What the używać. fuck did you teach this kid? Trochę nie ma jak. Lewis called me a murderer. But we're supposed to kill bad stuff. Monsters. Did I do it bad? I thought Marlon was bad. He killed Brody. He kept telling lies. Look, you did the right thing. A co tam u ciebie, Only Shiba, jak thing tam you dzionek could do. mija? Marlon was a monster. Lewis doesn't understand that, but he will. You were justified. I was justified. What are we gonna do? Back off, all of you! You talked Marlon down, and then they fucking murdered him. 21 Robuxów. Jake, go inside. Let's go. Nie mogę. Oh, just let them go back to the dorms? What happens the next time one of us does something this kid doesn't like? Should we expect a bullet too? That's not what happened. It's exactly what happened. Marlon started this. He killed Brody and almost got me too. AJ did what he had to do. What he had to? He didn't have to shoot Marlon in the fucking skull. It was over. Get it, Lewis. Just back off, okay? Back off? Seriously? Let's go. Clem? Za 21. Za 21 You better Robuxów. not call me a monster. They were scared of me, even though Marlon was the bad guy. I'm not scary. I didn't act like a monster. I stopped a monster. I know you're not. We just need to prove it to them. I'll tell them they're wrong. They'll know Oh. when someone explains it to them. O, You explain things to me. ale masz ten pracowity czas. Jeju. Ja dzisiaj jedyne co robiłam, to posprzątałem klatkę. And them from a monster. They'll see that. We'll make them. Ale no bardzo jesteś pracowita. For God's sake, someone help me with this! Saved you from that car wreck, and you fucking murdered him? Get back, Mitch! Get back. Or what? You gonna let him kill me too? Then who's next? A Sim? Willie? Screw both of you. Siski. Hey, what is it? No to You've killed a lot of people. Did you kill your friend Lee because he was a monster? What brought that on? Was it murder when you shot him? I killed him because I loved him. I didn't want him to suffer. How? He'd be dead. He would have turned. I didn't want that for him. no nikt nie chce być praktycznie wolontariuszami. I love you, Clem. I love you back. Hey. Violet said to come get you for the funeral. Really? We used to have them more. Then we stopped. It seems right, though. I brought you something. For me? I figured you'd be afraid, with everyone all upset. But you were brave last night. Like a firefighter. What are those? Drawings for Marlon and Brody. It's of stuff they wanted. I'm going to put them on their graves. They don't need them. They're dead. They're not gonna get that stuff. That's rude. It's true. AJ, Jestem apologize. Sorry.
It's okay. Have fun with your No firefighter. to może ucz się. Mi się wydaje, że powinnaś się uczyć w After takim the razie. funeral. They buried them already. Viol'll start it soon. See you out there. Leszczyna mniej modlenia się, więcej uczenia się. This is gonna suck. They're gonna say a lot of things about Marlon and Brody. Some true, some not. Let's just get through it without upsetting everybody, okay? Okay, I'll try. Hey, AJ, where's that toy Tin just gave you? Let's show it off with the rest of our stuff. I like all our stuff. Super. Luke. Tin Patrzymy thinks sobie na niego. I'm gonna make everyone else think so too. Sounds good. Time to go? Soon. Yep. Dobra, idziemy. Idziemy na pogrzeb. Ready? Ale CF, ty mówiłeś takie rzeczy, a pamiętasz co robiłeś przy kapliczce? No. Tak. Ale racjonalizujesz teraz. Flowers on the graves and sing, I think. Anything else? I don't... Aha. Brody. Oh, God. They're here. So what? They knew Brody, didn't they? Yeah, but Marlon... Just leave them alone. Shit. Clem? What? Why do people have funerals? Brody and Marlon. Tin said they used to have them more. They died. Well, to say goodbye to someone you've lost. But they're dead. This is your last chance to see them before they're gone forever. Yep. It's kinda like they're playing pretend. Pretending Marlon didn't do all the bad stuff he did. Let's just get through this. Jezus Maria, ale ja Does śpiąca everyone jestem. care so? Opierdoli mnie zaraz. Some animals too. Whatever she said. Even monsters? I don't know where she found all that joy she carried around. Think of it as Brody's funeral, not Marlon's. But they're talking about both of them. 10. You ready? Brody, you always said you wanted to go to the beach. So, I drew it for you. Marlon was... I can't. Not for Marlon. After what he did to the twins and Brody, You didn't even like Brody. You were always mean to her. I can't. Someone else do it. Bitch. Dude, don't. Seriously, Lewis? He was your best friend. He wasn't perfect, but he deserved better than to get gunned down by that kid. AJ killed him like it was nothing. I don't appreciate your tone, Mitch. Yeah?
Well, I don't appreciate your kid murdering my friend. I was justified. Clem told me. Fuck, I can't listen to this. Damn, that's... shit. That's what you told him? That what he did was okay? We can't. Wait. We should talk this out. Talk about what? He murdered our friend. I know, this sucks. I'm sorry for that. I Jezu, ale really am. pojebana But sytuacja. AJ did what he had to do. Are you shitting me right now? See what I mean? How can any of us trust these fucking people? What are you saying? I'm saying they gotta fucking go. Take a vote. Majority decides. They stay or they leave. Today. That does seem fair. Are you serious? It's bullshit. I don't want to leave, but if you all decide we should, we'll go. Clem, You heard her, kid. A vote's the only way to settle this, or we'll be arguing forever. Fine. I guess we're fucking voting. Pojebana. Lewis needs to vote. Could you go get him? And try to talk to him. Come on, Rosie. Come here, girl. Could you guys go wait in the dorm? I'll come get you. Dosłownie Marlon zamordował de facto Please 3 don't osoby. kick us out. A płaczał za to, za tym, że, Come on, let's że zabił jedną osobę. Crazy. Sometimes I don't know where this dirty road is taking me. Sometimes I don't know the reason why. So I guess I'll keep gambling, lots of moves and lots of rambling. Well, it's easier. Jezus Maria, się skomplikowała sytuacja. Do kogo dzwonisz? Do kogo ty dzwonisz? AJ, stop. You'll break M-Banku? your toe or something. Aha. Come here, sit down. it didn't work. I did what you said and they didn't even care. Marlon was bad. Jak to? I tried to tell them, but they wouldn't even listen at all. AJ, breathe. Remember what we do when we're mad? Come on, you don't want to be loud, do you? What do we do when we're mad? We stop and think and, I'm still really, really mad. Oh, I know that I'm not supposed to get mad or sad. I understand. I'm angry too. Shit, this all sucks. Shit. We'll get through it. We stop, we think, and we breathe. Breathe. Feel better? You're still mad, huh?
And, I think I'm sad too. Yes. Suffering never ends. I did what you told me to. I know. You're a good listener. I wanted to show them I was right. Like you said. It didn't work. Why'd you tell me to do that if it didn't work? I thought they would listen to us. I didn't realize I didn't know how bad it would be. It's my fault they got angry. But they hate me. They don't hate you. I think they hate us both. I don't want to go. I know you don't. I like knowing where we are all the time. The bed, the food. I like the other kids. Not all of them, but Tin and Louis and Violet. Oho, chyba będziemy musieli sobie pójść. We took the vote. You have to leave. Don't we get to vote? I vote that we stay. That's not how it works. Maybe it should be. You don't have to like it. Good, 'cause I don't. Whatever helps you sleep at night. What'll help me sleep at night is knowing you two are gone. You can be such a shithead, Louis. So fucking stupid. You said you'd go along with it, if we voted fairly. It's bullshit. And you'd know it if you weren't so used to burying your head in the sand. Oh, I'm burying my head in the sand? Hate Marlon all you want, but you can't tell me AJ isn't dangerous too. Jest to za chuj. We'll wait for you to pack up, then Louis and I'll escort you out past the safe zone. I'll make sure you get to the road safely. It's not a lot, but at least you won't die on the way. We could have happily dumped you outside the gates. We won't be safe once you leave us out there. We'll last a few days, maybe, if we're lucky. Then it's back to running, hiding, and trying not to die. You'll still be doing better than Marlon and Brody. Where's Tin? I gotta say goodbye. He was really upset about the vote, and he's not talking to anybody. It's best to leave him alone when he's like this, but for the record, he wanted you to stay. Wait. Does AJ still have that gun? Hand it over. Is this Co? necessary? Hell yes, it's necessary. It's yours, AJ. You should. Przecież dosłownie i tak idą sobie, więc po co It's mine. I mamy need it for zabierać? monsters. If I thought you were only gonna use it on monsters, I wouldn't be so worried about it. Fine. Let the kid keep the murder weapon. Kurwysyny. O Jezus Maria. Will we get another car?
Probably not. We got lucky before. So we're walking. My shoes are gonna break. Well, we'll have to hope they hold out. My feet are gonna bleed again. We'll tear up a shirt and tie them up if we have to. It's not so bad. I mean, you've done this before. Co debil z tego Luisa. Probably pretty good at it by now. Almost like going home for you guys. Don't pretend you give a shit. We're here. The road's that way. Anything you want to say before we go? I've said plenty. Thanks for trying to keep us. You're welcome. I wish you could stay. I didn't want this. Come on, let's just go. Give us a minute, would you? Yeah, so do I. I wish we hadn't fucked it up. You didn't. Marlon did. Even dead, he's still ruining shit. Jesus, Violet. Give him some fucking peace. Just stay safe. Both of you. Kurwa. Myślałem, że chociaż ona pójdzie z nimi. Hej, Gerwazy, co tam chroniutki? Just try to be more careful with it, okay? Co się dzieje? Wyjebali ich ze szkoły, bo AJ zabił tamtego Marlona. Let's get going. The sun will set soon. How do you know? I don't know. I can just feel it. How? Że odprowadzić ich z safe zone'u Before a storm too. I don't feel that. i tyle. You haven't been on the road as long as me. Clem? Hmm? Will we be Misiulka. okay? I thought we were done running from all the bad people. And the monsters. Yeah, of course we'll be okay. We're used to this. I hate it out here. I wish we could go back. Kurwa, idealna gra do mojego stanu klinicznego, no super. Hide! I znowu straciłam followa, ja pierdolę. Oj, witaj w klubie. Now come on out. I saw a couple of you on the road. Dobrze. How long you think you can hide? Powodzenia tam. That's the man from the train station? Yes. I thought he died. You can survive a bite if you cut it off fast enough. Ugh. Stay here. Ale ma gniazdo, ja pierdolę. Tough little bitch, aren't you? Fuck you, you... O kurwa. Skurwysyny. I wouldn't, boy. Any closer, your friend might get her head blown off. Abel. Good to see you again. No powinien, ale jak widać żyje. I've seen these ones before. Fighters, both of them. You'll like them. We're looking for a kid. Runs a community near here. Marlon. He's dead. Well, shit. This can still work. How about it? You want to take us back to your school? Help us talk to your friends? It's not like you have many other options. It's not my school. I don't live there. I find that very hard to believe. Not a lot of kid communes around here. Don't! Ah! Let him go, please. Sure, if you do like we ask. Otherwise, I'm happy to crack his head open.
You ever seen old No kurwa, zęby explode after you okropne. throw it at something? That's just how it'll look. Clementine! O, czekaj, kim ona była? Clementine, it's you? Czekaj, kto to jest? My name is Lily. You probably don't remember me. Lily? A to jest... I thought you died. I came close. What the hell? Nie, nie, to nie ta. To nie ta. The fuck is this? I said, not now. Nie, to nie. Lee isn't with you. To ta z jedynki. Co... I'll never forget him leaving me on the side of the road to Miała die. takiego warkocza. I don't blame him. I was clearly a threat to the group after I shot that girl. Carly. Lee should have left you behind too. Might have lived longer if he did. Same thing will happen to you, if you repeat his mistakes. Your little boy there, you'll die protecting him. You may be able to keep this up a while longer, but eventually he'll slow you down. I'm not Lee. I've survived for years on my own. You've made it this far. No bo ona w jedynce była, więc... But you and a few other kids hiding out in the woods, you have to know that can't last. Fuck, we don't have time for all this. We've got history. Great. You know her, I know her. Point is, we've got a job to do. We can help you raise that boy, Clementine. But we need you to do something for us. What? Help you kidnap a couple more kids? We don't need a couple. We need all of them. We'll take you back to the Delta to join our people. We have walls, we have working solar panels, and we grow our own food. All we need from you is to go back to your friends and convince them to come peacefully. No one will be harmed. I'm not Marlon. Here's what I'll do. I'll take the little squirt here right now. That way, I'm sure you'll play nice. Be smart about this, Clementine. It's an us or them kind of world, Clem. If you want to save your little one, you won't pick them. Shoot! AJ! O kurwa. Come on! Nie! Ale miała, w jedynce miała. Co? Czemu miałabym liczyć? Jak to nie? To co ona tam miała? Oh shit. Aha. No cóż. I think we lost him. O kurczę. Jeszcze nie. Clem. Ale jestem w trakcie procesu tego. Shit.
Dobra. Został postrzelony. W nogę. O kurwa, nie widziałem go, dobra, chuj. Został niestety postrzelony. Bez kitu. Może lepiej nie tak? Aha, widzę, gdzie tu jest ten kawałek. Nie jest karmą. Żadną karmą. No i teraz gdzieś sobie poszedł. Ojej. Dobrze. Tym razem nie zabiją mnie. Oj. Ledwo żyję. No kliknęłam B. A to jest ten. O kurwa. Co jest? Co jest? Co to było? Nie wiem. Nie wiem kto to kompletnie. AJ, don't die. Nie. Nie zostawię go. Oj, to jednak w brzuch dostał, a nie w kolano, dobra. A co gada? O kurwa. Get the shrapnel out. Me? I'll keep him still. O kurwa. O kurwa. Trying not to be loud. It's okay, AJ. Just breathe. A szczery Put your masz? hands there. Stop the bleeding. No cóż. It's okay, AJ. He's just gonna patch you up. It's enough. For now. Whoa. Easy. Where's our stuff? My gun.
We lost it, buddy. Lewis got shot. I saw. They saved us. Yeah, they did. Shit. Ale płytko były te naboje. I didn't mean to endanger you. The walkers were sent Nie to mów help you. tak. You sent the walkers? Was part of a group. Call themselves Whisperers. They've learned to live in herds, among walkers. Move among them. Sometimes guide them. Why are you alone, if you were part of a group? They attacked a community. Saw the carnage. A to nie o to mi Leszczyna chodzi. To nie o to mi Leszczyna chodzi. Does it hurt? Hungry. Eat. Both of you. Thank you. Do you have a name? Been a while. Since... I've said it. O. James. James the Walking Dead? Why did you Z have this, James? Resident Evil? Nie wierzę. The people who attacked you. What do you know about them? I know they steal kids. They took 2 last year. A common practice for them. They're at war up north. Their entire community against another. Co to się dzieje, że tak ostatnio znowu? Kiedyś zapomnieliście o tym stroju, teraz sobie przypomnieliście. It's why they take people. To make them fight. Train them. Use them. You would join their war. That's horrible. Yes. That's why I helped you. Thank you. Clem? Wait. Throw it. Distract him. Works just as well. And nobody gets hurt. Not us. Not him. Distract. Thank you. Safe. It was difficult to send the herd in to save you. I didn't want them to die. So, No jak śród powinno być gorzej. hang around in the woods, saving random people? After I left my group, I wandered. First time alone, ever. Saw war everywhere. First against walkers, then against each other. Hoped it would be better here. Where are you from?
Here? Or somewhere far away? Georgia. Long way from home. It feels like forever ago. It was. So, where are you from? Washington. O. The city or the state? The city. Dad ran a food truck. I helped. You've got a fever. His wound will need proper cleaning and medicine. If you're lucky enough to have any. The school has medicine, but I don't think they'll share it. That's why those people attacked you, isn't it? To get to that school. They'll destroy whatever they find. Bring more guns, more fighters. Take everyone inside. They won't be able to fight them off. Żeby być cały w śrucie, to by musiał dosłownie z bliska strzelać, a to nie było blisko. You need medicine. You have to go back, or you'll lose him. I'll go back. Convince them to help AJ. They'll take us back once they see him. They wouldn't turn AJ away. You hope? I'll help you get back. Past the walkers. A few more hours and we'll go. Więc nie wierzę, dwójka dziadków wykłóca się o obrażenia z broni. Nie wierzę. I'll stay awake. You don't have to. Jezu, dwójka dziadków, nie wierzę. Sleep. I'll keep watch. Okay, I will. What about you? Don't need it. Not tonight. Rest well. Good night. Ale ciekawe w ogóle, że chłop ubiera się jakby w skórę zombie i jakby steruje tymi zombie. Akt pierwszy. W chapterze drugim. Is he awake? Yeah, he's so hot. I can carry him. You're exhausted. No, I've got him. Oj, dziadzie moje. Hang on, we're almost there. Mam ono na telefonie, no bo mamon się nie zmieści. Violet, Lewis, they came back. Look, you live out there alone, right? You could stay with us. Not ready. Ale wibruje im padzik. Ale pad mi wibruje. I can't keep carrying you. We'll be inside soon. Rest now. Shit. Is he... He's alive. He was shot. He's got a fever.
Come on, let's get him inside. Nie, no raczej zombiaka oskurową. Raczej zombiaka. Ale tego nie wiemy. It's okay, buddy. I got you. Let me see. Oh. I have what I need upstairs. Come on. We got the shrapnel out of him. We? It's a long story. He's running a fever. Body's trying to fight infection, poor little guy. Ruby and Lewis will take care of him. You come with me. We can talk in the office. No pamiętam jak to było w Plauchin. Just try to rest, okay? Jak było w Plauchin, jak była ta choroba zombie, to tam szybko jakby same się niszczyły. AJ, listen to Ruby, okay? She'll look after you. Come on, what do we do when we're scared? When fear starts to get the upper hand, we breathe. We breathe in. Hold it in. I'm good now. Jezu, już kurwa rozkopują to. Nie wierzę, tą klatkę kurwa rozkopują. Clementine, please. We need to talk. Hot. What happened out in the woods? I saw they had you pinned and I got so crazy. When I heard you call for help, I didn't even think. I just let go of the arrow. I wasn't even sure if I'd hit her. And then Lewis got shot 6 inches over. We'd be digging another grave. I really thought you were dead, Clem. It's just everything is so fucked right now, you know? Nie no, ona fajna była przecież. Ona nie chciała być... Ona nie chciała wyrzucić ich przecież. Just wish Mitch and the others felt the same. Lewis and I told them what happened in the woods. That woman who attacked you, Lily. So you do know her. We were wondering. Who the hell is she? I mean, I know you're not, like, with her group, but the others don't like the coincidence. Her showing up right after you? I mean, I wouldn't have recognized her if she hadn't recognized me first. We were in a group together. Lily of the Valley nie mierzę. Hope it was a different kind of group that didn't fucking steal people. Come on, you know it was different. She murdered someone in our group, gunned them down during an argument. Carly was her name. She refused to let Lily push her around. It was right at the start. I haven't seen Lily To since. ta Lily jednak, dobra. Dobra, to jednak Leszczyna rację miałaś. Willie said someone was Jednak rację miałeś, no. He saved me and AJ, let us stay in his camp for the night. but why did you bring him here? You led him right to us. I mean, he's a stranger, Clem. Running into those two in the woods, it proved we can't trust anybody. You don't have to worry about James. We can trust him. Willie said he was wearing, I don't know, animal skins or something. He was wearing walker skin. That's how he gets past herds. He can guide them, too. Wow. Okay. I wouldn't have brought him here if I thought he was a threat. It's not that I don't trust you. W sensie, bo mi się wydawało, że to jest ta, co opiekowała się Clementine na początku drugiego epizodu. After we thought you were dead, now they're confused and no one knows how to feel about AJ. Violet, AJ is the least of their worries. I know, but everything is such a mess. They're scared and angry and they're looking for someone to blame. I mean, they kicked you out. How am I supposed to make them change their minds about you? It was decided. 5-3 against.
I know it feels like it shouldn't matter, but they were afraid of you. Both of you. You don't have to. Let me convince them. James told me what Lily and Abel will do next. He said they'll get more people and guns and come attack us. Take everyone here. How the hell would he know? He's watched them for a while. They're at war with another community. They take people to fight for them. Is that what happened to Minnie and Sophie? They turned them into soldiers? Sekta ten autobus, czemu? We don't stop them. Minnie didn't even like killing walkers. O, nie wierzę, jakaś leszczyna mnie zafollowowała na tym, na Instagramie. With a little work, we could make this place really hard to attack. Do you actually know how to do that? Yeah, I was No part of way, a siege no, once co nie? in a town called Richmond. Here, let me show you. No co nie, jakaś, nie wiem. Plan your defense, o kurwa. Pewnie będą chcieli iść stąd. Nie. Bardziej to chyba stąd jednak. Bo tu jest rzeka, więc tutaj tak średnio by chcieli. A tutaj nie, z tej strony nie ma rzeki, więc pewnie stąd, tędy by zaatakowali. We've got good, strong walls. We need to make them hard to climb over, so the raiders have to come in through the gates. We used to keep barbed wire in the greenhouse. Ale ja... The courtyard's pretty wide open, not a lot of cover. We should flip the picnic tables, narrow down the pathways through it. So we'll know which way they're coming. At the very least, it'll give us protection if they get past these walls. No i to ono. This is where we should make our stand. There's only one way in. No ale wiesz, front, and then najpierw there's the big central powinniśmy staircase. If we rig ACV that path with traps, we can pull ulepszyć jakby mury, żeby ich spowolnić. Well, you guys don't use the greenhouse anymore, do you? No, we used to. Then we lost someone out there. Walkers overran the place and Marlon wouldn't let us go back. Safe zone. We need to get that barbed wire so they can't climb the walls. I'll go. Are you sure? Kurwa, znowu dziadkowie się wypowiedzieli, no nie mogę. Okay, what the hell's going on? Lily told me she was back, but I was like, no way. Violet wouldn't just go against what we all decided. Shh! Would you keep it down? The little boy's asleep. His fever's already going down, Clem. He's gonna be okay. Great. We're just giving them our medicine, too? Mitch, those people who shot Lewis, they're arming up to attack the school. We need Clem's help. Like hell we do. For all we know, she's one of them. She's not. If you saw their leader's boot on Clem's neck, you'd know that. All I know is that since she showed up, it's been trouble. Dosłownie. I'm angry that you lost a friend, but you have to trust me. If you don't, Jakiego krasnoludzkiego górnika? O czym ty mówisz? Put a bullet in the back of my head. Mitch! Dziadek! Clem's going to the greenhouse to find barbed wire and anything else she thinks we need for the fight, and you're going to help her. No, I'm not. Yes, you are. It's too dangerous for her to go by herself, and you're good in a fight. I can go too. You know, to keep the peace. Bye. Since when are you the one making the calls? Since no one else stepped the fuck up. These two will meet you at the gate, and you can head to the Najlepsze jest to, że ona jedyna ma jaja, jakby im rozkazywać. Ale Sigma z niej. see you there. I'm so sorry, little dude. Please be okay.
Jakby ja częściowo rozumiem ich reakcję, przez to, że oni się po prostu bali i liczyli się tylko, żeby grupa przeżyła. Teraz jakby mają nowego przeciwnika, więc muszą jakby nowe osoby dołączyć. Na początku... ACV, to nie było tak. Bracia zabili ojca i go poćwiartowali, a później walczyli o jego żonę. Czyli swoją matkę. To tak było, nie? You gonna stand there sulking all day? You gonna do something useful? Well, we need that barbed wire. There must be another way in. Jajco. No, pierwotny ojciec, no pierwotny ojciec. No tak, bo to jest jakby metafora, a nie, że faktyczna teoria. Wild boar. Not too many in these parts, but they were more common where I grew up. I used to hunt them with my old man when I was little. They make terrible noises when they die. I like it. It'll look good on my wall. W sensie, no, on użył tego jako forma jako forma metafory, odniesienia. It's been so long since I was here. I used to love this place. But it's so... A nie, że jakby... I'll be fine. Let's just find a way in. No i dziadzia, ty jeszcze wielu rzeczy nie wiesz. What do you want? Nothing. You're only here because we're desperate, you know, so don't get comfy. If we survive these raiders, you and I are gonna have words. Let's survive first. Nie, ja powiedziałem, ACV też powiedział. ACV wyjaśnił jakby, napisał, o co mi chodzi. I can't see shit. There's too much condensation on the inside. Condensation? That's a big word for you. Shut up. Skibidibi daba daba dubi dubi daba daba. Imploder. That window. I bet we can get in there. Good spot. Mitch, come here and give me a boost. Wait. Make her go first. We send the one we don't mind losing. That's an ugly thing to say. I'll go first. I don't mind. Figured you'd fight it. Thanks, Clem. No. Holler if one grabs you. Otherwise, we'll come as soon as you give the all clear. I guess we'll know when the door opens. ACV, mi się wydaje, że moja teoria jest mojsza i jest po prostu lepsza. Jest lepsza niż twoja po prostu. Chodźcie, moje misie kochane. I'm coming. I'll get the door open.
Not bad. A Cepho, nie Oh, wiedziałam. look. Wild ginger. Eastern prickly pear, Jerusalem artichoke. False Solomon seal. Let's find that barbed wire and anything else that might be useful. I nie widziałam. Bye. Mushroom. Kurwa. Skąd mam wiedzieć? Tu jest. Find a way to open the cabinet. Nie przeklinaj. Could be a weapon. Or use it to dig a grave. You weren't there when we dug the holes for Marlin and Brody. We had to use cups and bowls. Took forever. Nie ma autobusu. Będziesz spał na przystanku. Będziesz na przystanku sobie kimał. Tam zamarzniesz od razu. Ten years in przystanek makes you a fucking pussy. Barbed wire. A lot of it, too. That should keep the raiders from climbing our walls. Hey, we can use these. For what? We can make bombs out of these. Bombs? Oh. Are you serious? Totally. It's the kind of No stuff nie, I depend on. nie. We used to blow shit up. Nie będzie mnie widza, nie będzie. Guilty. I just need some propane and some Nie będzie great mnie spark. widza, nie We'll będzie. have ourselves a nice little homemade explosive. Ej, czy lubicie amoniak? No, Acefo bardzo się... Maybe there's propane in there. Acefo się zaciągnął amoniakiem. Pamiętasz, że Acefo... Okay, let's see what's inside. No pamiętam jak mówiłem ci, weź powąchaj tam środek tamtego pudełka, a tam były odchody mysie i się zżygał prawie. What's going on? You all right? A to amoniak był de Had a facto. scare, that's all. Tak, a cawał gościeła. What? To nie tortury, Who was she? a on lubi tortury przecież. Miss Martin. Our nurse at the school. She stayed when all the others left. God. She looks... You can barely recognize her. She just plant food. Just like all the others. She's not your friend. She's just fertilizer, helping the plants grow. Should have figured you wouldn't get it. Or care. Oj. Kurwica jasna. Ja pragmatycznie powiedziałem, a ona oj oj oj. Czemu dostałaś klapkiem po czołę?
Just dreaming. Come on, guys. Help me find that propane and we can get out of here. Tato, nie pij już, pójdź spać. Nie bij mamy, już zostaw nas. Mój Krakowie to mój kolega ogłupiał i rzucał klapkiem. Jezus Maria. Ajajajajaj. Czemu nie powiedziałeś, że w Krakowie byłaś? Ja bym przyjechała, ja mam blisko do Krakowa. Całe jakieś 2 godziny, nie, 1,5 godziny pociągiem. Let's hope there's gas in it. Yeah, perfect. Here. To Fifcia Nie! Nie wierzę. Now if we could just find something to create a spark. Aha! Ja bym przeszła w moich najbardziej alternatywnych ubraniach i bym powiedziała: hejka, hejka dziewczynko, chcesz cukierki? Find anything? I don't know what this is. Pijesz na ślepo, lecisz. Ms. Martin meant a lot to you, huh? She was the only one who stayed. She saw us for what we were. Bunch of kids who no one wanted. She loved us and nobody else did. Like, really loved us. Yeah, I've known people like that. I guess everyone has. Co wy robicie, myszki? Rzucacie się. Mysiulki. Ugh, looks like piss. Dare you to drink it? Not in a million years. Wimp. Mitch, is this useful? Fucking A. I was hoping there'd be one of those. That's an igniter. We can use it to create a spark. It's the last thing we need to blast those motherfuckers to hell. We should get Czółka back cię and tell boli? the others. Jak to? Masz wstrząśnienie mózgu. Barrier? Why bother? It's a walker. Help me drag it out back. We can burn it. No. Ms. Martin's the reason we're all alive. And? She deserves a proper burial here. Next to the greenhouse she loved. Czemu masz ten? Czemu jesteś ofiarą przemocy domowej? She's been dead for years. There's no point. She deserves a real burial. I'll help you bury her. It's the right thing to do for someone you cared about. Thank you so much. It's not a her. It's a walker. O to ja bym go zgłosiła na I'm not policję. wasting my energy on that thing. Ja bym go zgłosiła na policję, tego gówniarza. I'll put a stone in the graveyard. Back at the school. But Ms. Martin loved this place. Jezu, muszę chyba poszukać, w końcu zająć się tymi praktykami. Jezus Maria, nie mam siły na to. A good heart. Wiesz, gdzie mieszka? No to donosik. Pamiętaj, że donos to najwyższa forma dojrzałości obywatelskiej. Hopefully, and it means Lily and her people won't Hey. climb the walls. They'll have to come through the gates. We can plan for that. I nic nie wiemy. Ale ja nie biję dzieci przecież. Ja nie biję. Ja jestem milutka. Ale on jest dorosły. I on to lubi. Brought you these. I noticed his shirt got messed up when, you know.
you know. Where did you get those? They were 10s, back when he got here. Should be about AJ's size. Nie, rzucam w niego puszkami po monsterkach. Better. His fever's down. Thank you for carrying him in. No problem. So, we've got a greenhouse again. And bombs. Mitch's idea. Nie no, laczkami go nie rzucał, no. Violet says we'll start getting this place ready in the morning. Good. They all seem okay with letting you stay. For now, anyway. While we get ready to fight. Yeah, I'm glad. All I've wanted is for them to forgive us. I said they're fine with you being here, at least till the raiders are gone. That doesn't mean they all like you again. Everyone else is okay with us staying. What about you? It's fine. Well, he gets better. And after that? I don't know, Clementine. Clem? Hey, kiddo. How do you feel? ACV, nie śpi. Still hurts. I know. Hi, Louis. Hey, little dude. I missed you. Are we friends again? Just get some sleep, okay? Jezus Maria, co za Louis? skurwysyn. I'm sorry that you're hurting and it's our fault. It wasn't all you. Marlon, he... Śpi dobrze. Słodki książę. Forget it. I should go. Nie pamiętaj, co czeka twojego królisia. I'm not mad at him anymore. Are you? He helped carry me, and he was by my bunk when Ruby gave me stuff. Medicine. AJ, I was never mad at him. I understand why he acted that way. Why he wanted us gone. Królisia nie zostawię. I was right. I know, kiddo. People Króliś zostanie wysłany do tego, do Then we'll sleep. It's been a super long day. resortu wodnego, nowoczesnego resortu wodnego, gdzie się będzie super bawił. Me neither. Nie D, nie D. Nie no, co jest? Ja przeczytałem, tu jest show AJ Sports Sports Epstein. A to kurwica. Dobra, How damy. about this one? Looks like Tin's boots. Oh yeah, I think it's the same character. Cool. Hey, look! It's Disco Broccoli and his friend. I wish you could have seen this cartoon. Me too. Hey, this one's pretty cool. Ale ja Looks like Marlon's jacket. Ale ja mu nie zabieram. Yeah, but it would still look good on you. Może być to. This one will work. You can put it on when you feel better, okay? Yeah. Time for sleep. I can't sleep with a light. I'll blow it out in a second. I też hitem, i co tam u ciebie? Jak się czujesz, kochana? Nice. Oj. No i super. Mam nadzieję, że lepiej się czujesz teraz. Good night. Sleep tight. Don't let a walker bite. And if it tries... Bang. O, dziadek się obudził, dobra.
Znowu obuki? To co się stało tym razem? Mniejsza z ty? Ale co ty? O kurwa. O. Eros, co ty robisz? Eros. No to fajnie. Eros. No właśnie minęła cię historia o ofiarach przemocy domowej. Sefo, nie krzycz! AJ? Where are you? Nie dostaniesz mleka. Co jest? Pojebana. AJ? Cas Vegas też fajna. AJ? Jezu, Acefo, zostaw to dziecko! Nie wierzę. You were having a nightmare. Same one you used to have all the time. About what happened at the ranch. I'll be okay. Just give me a minute. Hey, what do you have there? Co? Did you have a bad dream too? Nieprawda. Jak, o czym ty mówisz? I feel safer like this, not sleeping. I want to stay up forever. I probably could. Like 18 days. If I tried hard. We're safe here, AJ. It doesn't feel like it. You used to think so? Here, let me help you back to bed. No. Acefo chce mleczko? No to nie dostanie. You always say, be tough. So I am. You say, be strong. And I will. All the time. I raised you to be strong, not stupid. I'm not. Shutting people out when they're trying to help you? That's stupid. Please, don't call me stupid.
I'm sorry you had to do all the hard work. Showing them I'm good and smart. Smarter than them. Nie. I'm gonna help you more, so you don't have to Jak do to everything. internet się psuje? Co Where are to you going? znaczy? On patrol. Patrol. For danger. Bad people. Monsters. Whatever you have nightmares about. What if you stayed here instead? If you go back to sleep, I'll stay awake and make sure no more bad dreams come. You can't do that. No i przynajmniej nie mój tym How do razem. you know? Maybe I have magic and never told you. Bo Cefałek jest dużym dzieckiem i poradzi sobie sam. What is it? Could I maybe sleep in your bed? Like I did when I was little? Yeah. No ale... I'm not AJ to sick. nie jest Just matka Clem. Makes sense to me. Think you need that? AJ, No może, nie wiem. What? you're still little. Yeah, I know. You ready to work today, kiddo? Bad dreams always make me more tired. Me too. I slept better in your bed. It's my turn to be lookout. Skibidi. I have other stuff I need to do. What stuff? Nothing. It's just... Skibidi. It's important. Skibidi, skibidi, skibidi. Take this seriously for once in your life. I've been taking this seriously for fucking days. Almost 2 weeks. So has everyone. Get over yourself. Hey, I thought Lily and Abel would show up days ago. I wonder why they're holding off. Don't know. All I wanted was more time to prepare, but now this waiting sucks and everyone's on edge. Oni edżują. My help? Yeah, Oni edżują. actually. Could you check on everyone and make sure they're doing shit right? Sure, I'm on it. Thanks, Clem. Robią edging. I should go board up the back hallway, since Lewis isn't gonna do it. Robią edging. Zobaczmy, co tu mamy. What are you doing down there, Rosie? Good girl. What did Marlon used to do? Fajny piesk. O, achievementa dostałem. Hihihihi. I hope it's beautiful where you are, Brody. Brody. Jebać Marlona. Nienawidzę gnoja. Nothing left we can use. Wonder if they ever tried to rebuild it after it burned down. Still wouldn't want to pledge to that. Fuck Rider. Hopefully this at least creeps the raiders out.
No a co, odpowiedz na pytanie. Pretty clear message. Well, no one's coming over those. Do you think Sophie and Minnie might be with them when they get here? I don't know. Maybe. I'm doing watch, Clem, for danger. Like patrol? No, Clem. Lookout's totally different than patrol. How so? You don't walk. Oh, right. No i co jeszcze robię? Hey, what are you doing? Test. Gotta see if the bomb will go off. This little thing won't kill anybody. Just gotta see if it'll light. Yeah, it better. Our whole plan rests on that little thing. If they get in, I'll need you to set the bomb off while I distract them. Expect the unexpected. Yeah, something like that. I read that on one of those stupid inspirational posters. School used to have them everywhere. As soon as things went to shit, I tore them all down. Stupid shit. Could you? My hand's all fucked up from messing with it all day. Stand back. Fucking shit. It doesn't work. Fucking shit! I'm sure you'll get it. Keep trying. It's not like I got all the time in the world to play scientist and figure this shit out. I'll figure it out. I just need more time. Alone. No i niebo, no i niebo. I get it. I'll leave you alone. Thanks, though. For helping. Zaraz to zrobi. Może. Momencik. Dobrze. Możemy grać. Co my tu mamy do sprawdzenia jeszcze? Place looks ready for a war. ATV. Jak zapatrujesz się na kurort, nowoczesny kurort wodny dla Kulisia? Shit. What's going on? In a few weeks, or days, or hours, the raiders will be here. Burn down our place and steal or kill us. And then it won't matter how much I sucked at this. The raiders aren't gonna burn anything or steal anybody. We'll stop it. You sound like Marlon. I mean, not about fighting, but when he was trying to cheer us all up. No ale co, no tak nie będzie? Nie chcesz, żeby Kuliś był szczęśliwy? All the tough calls, all the sleepless nights, and eventually, a bullet in the head. And I didn't do a damn thing about it. And then when you tried to tell us what he was really like, and AJ shot him, I blamed you. Both of you. If I could take it back, I would. I knew that the day you got back. I forgive you. I understand why you did it. I'm not angry. He was my best friend, almost like my brother, but the things he did... Ale on się utopi w pralce, o czym ty mówisz? Here, you take it. Are you sure? I mean, it's Marlon's. Yeah, it was. And he used it to defend the school before he stopped. Go ahead. Try it. In that direction, please.
And just so you know, I'm totally laughing out loud. Tak, tak, chodziło o basen taki fajniutki. Nie chcę do kibla go wrzucić, halo! Ej, co ty pierdzielisz? Damn. Remind me to never piss you off while I'm standing at a moderate distance with a big red circle painted on my chest. Ależ, Jezus Maria, jak możesz tak mówić? Sounds good. And Clem, thank you for all of it. Po prostu OCV ty nie rozumiesz. Po prostu nie rozumiesz. How is everyone? Okay, or, you know, a total fucking mess? Well, honestly, it's not perfect, but they're trying. They're doing everything they can. Trying isn't gonna stop them from getting kidnapped. Trying isn't going to stop these raiders from burning down our fucking home. Jesus, Clem. They stopped giving out participation trophies when walkers started eating people. Because you're boring and your idea is stupid. Oh, I'm being stupid? You're the one who can't think straight. If you could hear yourself... Guys, what the fuck? Violet told us to work on the traps together, but Sim won't listen to anything I say. That doesn't mean you have to scream at each other. Stay out of this. I have an idea for duffel bags filled with bricks. We drop them on the raiders if they get to the admin building. Willie here wants to use a giant, idiotic swinging log to take out one raider at most. It's completely stupid. You're stupid. You're being childish. I am not. I'm trying to help. So help. And stop. Dobra, weźmy brick table. Sim is right. Brick trap. We should use his brick trap. It sounds more practical. Mine's practical too. No, it isn't. It's exactly the kind of thing a child would think of. Especially a child who has no idea what he's up against. Hey. What the shit? Dude, you okay? Yeah, fine. Shit! Christ. We'll all kill each other before the raiders even get a fucking chance. All right, what we need is something to break the tension. Hey, buddy, how's it hanging? Dude, fuck off. Sulking in the corner isn't gonna help us fight off the raiders. Or turn that frown upside down. You get more annoying every day. Regardless, I've come up with a plan to make everybody feel better. And that plan is a game. Come on, we gotta play. Okay, I'm coming. Oh, we haven't played a game in weeks, since that night with Marlon. I mean, if you want to go ask Ruby to come play, I don't mind waiting. Shut up, dude! I swear to God. You've got a crush on Ruby? What do we play? Truth or Dare. You don't use cards in Truth or Dare. You do in this version. Everyone draws. Highest card gets to ask, lowest card has to answer. Moment. This should be good. Let's see. Truth. Marry, fuck, kill. Bye. Fine. Marry, flip, kill. Ruby, a Sim, or James, that guy who saved you. Oh my god. You gotta answer. Them's the rules. Ajajajajaj, ale ciężkie się I trafiło. would marry... Chyba Jamesa. Bo James is kinda hot. James. He sounds mysterious. Funny. You pronounce horrifying differently than I do. Didn't you say he wore skin? Like human skin? Whatever makes you happy, Clem. I would, flip. Flip, 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 flip. Flip, flip, flip. A Sim? Kurwa, kim jest Ruby, bo nie pamiętam. A Sim. Oh, wow. Wow. Now that's awkward. I don't think you're his type. He's into redheads. Dude, shut up. So that means you're killing... This is amazing. Ruby! Wow, poor Ruby. Poor, kind-hearted Ruby.
A sim would happily marry you. Damn it, Lewis. This is great. We're laughing, we're bonding. It's a nice break from thinking about homicidal assholes sneaking into our homes to kidnap us. Not if you bring it up. Aha, On to round no two. to ma sens teraz. Teraz to ma sens. I win. And poor sim loses. Definitely a dare. Okay. Do your worst. Co? O kurwa. You have to ask Ruby for a kiss. Seriously? The most legitimate of dares. O kurwa. I can't breathe. Nie. Well, I think we all learned something about our good friend Asim today. Mainly that he has no romantic charm whatsoever. Shut up. Look sharp, y'all. It's time for round 3. Dosłownie. I got it. We've been pretty hard on poor Sim here, teasing him about sweet Ruby. Seems only fair we mercilessly tease someone else about unrequited love. So, Clem. Anyone here you like? Seriously? Like? What are you, 6? Yeah. I've definitely got feelings for someone. Oh, who is it? Nope, not telling. Aha. Asim, you've got the high card, and the loser is Tennessee. Lubię grać w tą grę. What's something you've never told anyone because you were afraid they'd make fun of you? You got this. I think walkers won't always be around. They'll go away someday. 'Cause the world goes in cycles, right? Ice Age, Stone Age, some other ages. So it's like that. This age will end. And another one will start. An age without walkers. Like it used Zombie age. It'll be better. Why is everyone looking at me like that? That's really beautiful. I never thought of it that way. Co taki What's wrong, smutny? AJ? I just don't know what it's like. All of you do, but I don't. I don't remember a time before monsters. You know what, little dude? It's okay that you don't. Believe me, the world before this one was pretty shitty. No. And that feels like a good place to call it. We should finish up our work anyway. It's getting dark. You're on lookout? Yep. Clementine's got it after me. Can I come? Of course you can, little guy. Aha. I trójka sama została. Hey. Hey. You maybe want to help me with the brick trap? Yeah, I got some ideas. Cool. I'm sure they'll help. Sorry I punched you. It's okay. It's a pretty good punch. I'm headed to the bell tower. I want to check out our defenses on the back wall before bed. Do you need help? Sure, if you want. You could always help me instead. A kurczę, I am no on to piano. trudne. What? Trudny wybór. Gotta get in some Znaczy nie, practice before łatwy one w of you sumie. decides to chop it into W sumie firewood. łatwy wybór. I've got a project I want to try, but I need a second person. Nikomu chcę pomóc. Idę za nią. Jezu, myszy znowu wielki kopiec na środku klatki zrobiły. Kocham je bardzo.
Tak samo jak widzów moich. So, we're checking the walls? Yep, from up there. That's the best view. Ciekawe, czy będzie całowanie się. Ale byłoby fajnie. You ready for a climb? Nie wiem, gdzie jest. Looks a little dangerous. Spytaj się. What's more dangerous than walkers? Or that death trap you called a car? Okay, fair. Fair. Come on, you're not chicken, right? No. Now I'm thinking about chicken nuggets. Do you remember those? Not really. I do. We always got them on Sundays. There was no time for Grandma to cook. Spytaj się jej, czemu nie ma. Bible study, so fast food. Man, I'd give an eyeball for a chicken nugget right now. Nie zabym z nuggetsy zjadła. Ale bym z nuggetsy. Jo. Ja mam dowód na to, że istniały dinozaury. Widzieliście kiedyś takie nuggetsy w kształcie dinozaurów? Hej, smacznego. Barbed wire, traps, weapons. It's everything we planned. You made it happen. We couldn't have done it without you. You've got lookout duty tonight, right? Yep, me and AJ. Do you have time to hang out first? Sure. Ale ładnie. Wow. Beautiful. Sometimes I need the quiet, just to get away for a while. Tak. Clem, Są takie, widziałam. I know you came back for medicine, for AJ, but after that you could have just left. Avoided all the bullshit with the Raiders. Why didn't you? Sorry, I know that puts you on the spot. You don't have to answer. We've all got our reasons. Why would I go anywhere else if you're here? O kurcze, o! O! Do you know any constellations? Nope. Ale słodkie. I learned some in school, but can't remember them. Let's make some up. Come over here. You can sit down with that volunteer death. If I remember right, everyone's born under a special sign, right? It determines your personality. Nie mów tego. Astrology, not astronomy. Whatever, let's just make up our own. Rules, signs, what it says about you. It's not like anyone remembers the old way. Okay, let's do it. There! See? It's a fish. O kurwa. Nie było buzi. Ciężkie się trafiło zadanie. Kurwa, nie mogę trafić. Kurwa. No ja pierdolę. Jesteś kurwa konstelacja siurasa. Nie będę robić siurasa. Nie było buzi jeszcze. Powiedziałem, że czemu miałbym iść gdziekolwiek indziej, jak ona tu jest. No kurwa, pojebie mnie. Co? Aha. A.
Dobra. Right. Now, it Nie needs było personality. stealtha jeszcze. Bright, Chyba. pretty, good W with sensie other nie wiem, people, czy będzie, always czy nie. moving, tons of Zobaczymy. energy. Sounds like anyone we know. The energy one is easy. Good with people, not so much. Yeah, that sounds like you. Weren't you No ja listening? też właśnie, I kurde. said good with other people. Mi nie poszło. Well, maybe not that part. I'll try to take the rest as a compliment. I spy with my eye a knife. See it? Right there. Right above your head. Yeah, O you're kurde, all znowu above to my samo. head. Ja pierdzielę. Zawsze mi się ręce trzęsły, więc ja w szkole nie byłem w stanie robić takich rzeczy. Ale udało się. This one's easy. Smart, clean, vicious, dependable. Someone you want with you in a fight. Doesn't take crap from anyone. Gets shit done. That's mine. Definitely. Yeah, that's a good one for you. Wish everyone would have seen all that sooner. Okay, one more time. I found a bird. Like a real bird? No, a starbird. Right there. Ale ona głupiutka jest. O kurwa. Czemu takie ciężkie wybrałeś? No, bez kitu. Ja też tak myślę. Tak mi się ręce trzęsą, że to jest szok. Gdyś widział, jak ja piszę. It could go anywhere it wanted to. Up and up and up and never come back. Go south, east, west, doesn't matter. You could fly straight into a sunset. It's all of us. Everyone here wishes they could fly away from all of this. To jest głupi? Maybe we'll learn Ale to fly co? together someday. Ale co? O czym ty mówisz? Sorry, I didn't mean to just talk so much. It's just I've watched people leave before. Family, friends. They never come back. But you did. Nikt nic nie mówił, że ktoś jest głupi. What it would be like if you weren't here. I have feeling for you, you are guest. That sounds much You are a dumber when great you say it friend. out O kur... Dobra, dajemy to. I think... I mean... I hope we're more than friends. And O kurwa. I want... Is. Nie! Jezu. Ale jest fajnie. Holy shit. No to nie wiem. Nie pamiętam, żebym coś takiego powiedziała. Holy shit. Klementynko. Nature Romance. Shit sticks. Probably time for your Klementynko, ja lookout też, shift. ja też. Nie Ready? zapomnij o mnie, Klementynko. Yeah. Bez kitu. Już jest romans. No bo ona... No bo ona wcześniej, ona była już w związku z tamtą, co... co Marlon zabił ją. No i teraz jest to. I teraz jest... That z... guy. He's gonna be with him. z V. Abel. Yeah. Your bad dream. O mój Boże, Leszczyna się nie represjonuje, jak dobrze. Yeah.
I fucking really hate that fucking dickhead shit. Ej, co ty kurwa mówisz? That's a little much, don't you think? Dzieciak, kurwa. Ty mówisz. Well, I do. Try thinking about something else. Count the monsters you see. Same number as before. Raz dziewczynka, raz 3, chłopaczek. 4. AJ, it's okay if Abel frightens you. You know how to control that. There's 10 monsters out there. He doesn't frighten me. But when he comes here, I call dibs. I'm the one that kills him. AJ, I don't like the way you're talking. Killing is never easy or fun, or to be treated so casually. I promise to only be serious about it from now on. Grywazy. There's 12 of them. Mi się wydaje, że tu nie ma co się Well, what if we play zastanawiać. rock, paper, scissors? If I win, you change your mind, and I get dibs on Abel. I can take him, Clem. Please. Yeah, okay. O kurwa, dobra. That's 2 out of 3, sucker. And no takebacks. No takebacks. Sucker. Get ready. 1, 2. Rock. Wygrałam. Again. 1. 2. Paper. Tied. Go again. Again. 1. 2. Rock. Kurwa, wygrał. Gotcha. Again. 1. 2. Rock. Tied. Go again. No mi się wydaje, Gerwazy, że nie masz co się zastanawiać, bo po prostu to jest oczywiste w twoim przypadku. Scissors. Kurwa, wygrał. Crush the Znowu. scissors. I know. Kurwa, jebany Is dzieciok. that your victory dance? Yes. Okay, you win. You get the first shot at Abel. Yes. But we don't know what's gonna happen, so... I won't do anything stupid, Clem, I promise. I'll be careful when I... Ale by się poprzytulała. You sound so creepy sometimes. Yeah, but I won. Taką Makimą. Clem, I see something. Not a walker? Here, you look too. Hej, gwiazdka, co tam u ciebie, kochana? Jak tam? Co to kurwa jest? Żona przyszła. No widzę ich. That's not a walker. Good job, AJ. Come on, we have to tell the others. No ty przyszłaś. They finally show up? Yeah. Stay safe, okay? We're ready. They've got at least 4 more people all carrying guns. And carts, probably to carry people away. Oh no. Assholes. I can't believe they're really here. If they get inside, I'll keep them focused on me. That should give Willie and Mitch time to set up the bomb. I'll set it under those carts. It'll work. I promise. They manage to get in, we fall back. To the admin building. Exactly. Right into No our i super. traps. They're in for a Smacznego. rude fucking surprise. Those duffel bags will break bones. Easy. So, any final words of wisdom? You've faced them and won, after all. Well, sort of. Lewis, shut it. No matter what happens, look out. Kurwa! Fuck!
Jak to nie pij? Niech pije. Niech se pije co chce. Czemu leszczyna zerwałaś z nią? Halo. My bow! Go! Go. I'll be alright. You don't have much time. Go! Oho. It's okay. Just try not to move or make noise. The fuck is all this? Focus. They're just scarecrows. Guess they took us seriously. Spread out. Oho. Lily! Move and I'll shoot! You won't get the chance. Where's our new recruits? They're not yours! Search the yard. If Clementine moves, shoot her. We'll find them, Clementine, and then we'll take them. And you. And your little boy. I don't think you want to kill me. Just like you didn't want to in the woods. Shut up! You can't fucking do it, can you? You've changed. I grew up. I can see that. God, you are just like him. Lee would have been heartbroken knowing he taught you all the wrong things. That the sweet little girl he protected turned out like this. You're right, Lily. I am just like him. And if he saw me now, he'd be proud of who I am. Why? Because you pick fights you can't win? Right. I'm sure that made all his sacrifices worth it. Get out! If you won't help me find the others, I'll find someone who will. We've recruited from this school before. Minnie wanted to come along tonight to tell you how well she's adjusted to her life, how happy she is. She said she had a girlfriend back here. Friends she missed. One guy who could always make her laugh no matter what. And her little brother. She missed him the most. Nie kurwa, dzieciaku pierdolony! Where are they? Let me take you to them. I can. I just want them back. Please. Don't listen to her, Ten. You know she's lying. She stole your sisters. She took them away from you. From their home. Od kurwa! Kurwa. O nie! God damn it! Mitch! Mitch! No! O ty szmato. Kill who you have to. Take the rest.
Dobra. Dobra. Czemu się zżygałeś prawie? Prawie. No tam. Nikt nie przypominał. Smacznego. Aha. Kill that one, the girl. No wiem. Fucking pointless. I told Lily you wouldn't cooperate. Oho. AJ, the door! Lock it! Your friend Lily ain't around this Skurwysyn. time, so we'll have a nice little chat. You and me. Alone. Fucking bitch! I can't. Stay back! Oh, oh. Nie mów tak. Whenever I see someone like you, weak, small, afraid, and still alive, well, bet a lot of folks died to get you here. O kurwa. Dobrze, dobrze, młody. Dibs. Skurwysyn. No i chuj, porwał mnie na dół. O! Shit. This should be easy. I'll see you in hell. You'll be there for a good long time before I show up. I don't mind waiting. O! Skurwysynu. O! No i chuj. Nie! Nie wiem, kogo mam uratować.
No sorry. He cut our losses. Fall back! Pull in and fall back! Kurwysyny. No kurwa! No nie mogę trafić! Jezu, ale ja mam aima. Jezus Maria. Tragedia. Protected your turf. Clem, I'm sorry for trusting her. No trudno. They took them. Sim and Omar and... God damn it, Lewis. I know. We're going after them. If we knew where to look, I'd smash down their walls myself. But we don't. Tragedia. Well, we've got someone who does. O! Zakrolarz. Za kole. Za kole. No. Obroniliśmy się. Cześć, skądś kojarzysz tę piosenkę? Czym jest kurwa vengeful? Zaraz sobie przetłumaczę. Czemu?
Skończyła jako mściwa, halo. A, dobra, chyba wiem czemu. No kurwa. Louis, kidnapped. Jaka szkoda. James feeling trusted. Fajny, James is hot. Mitch is dead. No szkoda. Lily. Okej. Abel. Captured. Justified. Uhuhu, mściwy. Grateful. O! Despondent. Okej. Omar został porwany. Asim został porwany. Rosie jest lojalna. Willy. No jest ten. Rozjebany na psach. Continue. Następny chapter pewnie na kolejnym streamie sobie zagramy. Kocham tego typu gry. Kocham tego typu gry. One są zajebiste. Broken Toys. Ojej. Take some back. Mam nadzieję, że Klementynka nie umiera. Ej, kurwa, zajebista jest ta piosenka. Jak ona się nazywała, kurwa? Nie pozwalasz? No dobra, no to Leszczyna nie pozwala, no to nie może umrzeć. No nie wierzę. Straciłam kolejnego followa. Popłaczę się zaraz. Ja pierdolę. 2 followy straciłam dzisiaj. Kurwa mać. To może być ciekawe. Jak to się nazywało? The Walking Dead, the final season, season 2, ending song. Oh. The final. Baw się dobrze. Final episode 2. Song. Ending song. Nie to. Albo to. To. Zajebiste to jest. Ale dobra, zobaczymy to. W odcinku przyjrzymy się kontrowersyjnej postaci działającej w internecie, jednocześnie reprezentującej społeczeństwo osób z niepełnosprawnościami. Cesło, to o tobie. Znanej dawniej jako Pudel i ja, a obecnie jako Kasia B Positive. Hej, Gerwazy. Działalność w mediach społecznościowych budzi naprawdę sporo zastrzeżeń i jednocześnie w tym materiale przyjrzymy się bliżej szkodliwym praktykom, manipulacjom, niestety kłamstwom i to kłamstwom, które niestety wpływają również nie tylko na jej wizerunek, ale przede wszystkim rzucają cień na całą społeczność osób z niepełnosprawnościami, co samo w sobie jest bardzo szkodliwe. Katarzyna Wolińska pochodzi ze Szczebrzeszyna i obecnie mieszka w Warszawie. Choruje ona na zespół Jadasona, obejmuje on zaawansowaną osteoporozę, która może powodować podatność na złamania. Od lat choruje ona również i leczy się z powodu choroby nowotworowej, raka rdzenia stego tarczycy. Z wykształcenia jest technikiem informatykiem,
obecnie prowadzi sklep internetowy z suplementami i kosmetykami. I zdaję sobie sprawę, co niektórzy z was już sobie obecnie myślą i zastanawiacie się, dlaczego w ogóle podjąłem się tego tematu. Powodem, dla którego podjąłem się tego tematu, jest to, że przede wszystkim są inne osoby, które również są niepełnosprawne, które niestety cierpią na tym, co Kasia robi. Oczywiście, sama Kasia, będąca osobą niepełnosprawną, bardzo jej współczuję z całego serca, jeżeli chodzi o walkę z tym. Nie zmienia to jednak faktu, że według mnie nie możemy dawać jakiegokolwiek przyzwolenia na oszukiwanie. A to niestety Kasia robi wielokrotnie na przestrzeni... No często ludzie próbują zarabiać na niepełnosprawnościach. Sam temat sobie jest kontrowersyjny. Chcę go nagłośnić, bo uważam, że warto. Wracając jednak do dzisiejszej historii. Przeprowadzka do większego miasta była jej wielkim marzeniem. Jak sama Kasia mówiła, chce wkroczyć w dorosłość na własnych nogach. Wybór padł na Warszawę, dlatego że miasto dawało Kasi możliwość podjęcia studiów. Nie sposób ukryć, że w samej Warszawie są też duże możliwości dla osób z niepełnosprawnościami. Opieka wytchnieniowa. Bariery architektoniczne po prostu, które w ogromnej mierze utrudniają codzienne życie w mniejszych miastach. Jezu, chciałem zrobić żart, ale pomyślałem, że to nie jest na miejscu. 20 roku życia zdecydowała się na przeprowadzkę do Warszawy, a jak mówi sama Katarzyna, to wtedy zdiagnozowano u niej jednocześnie raka tarczycy. Dotychczasowy szpital rozłożył ręce, a przy zespole Jadasona leczenie jej na miejscu było po prostu zbyt skomplikowane. Co? Została ona skierowana Jak się skończyło, że zaatakowali nas, ale się obroniliśmy i 2 osoby zostały porwane, czy 3. 3 osoby zostały porwane. Ale obroniliśmy jakoś. Kasia od zawsze prezentuje się jako wielka miłośniczka psów. Szczególnie tych rasowych i kosztownych, a jak również na miłośniczkę drogich gadżetów przystało, w trakcie kilku lat swojej aktywności w mediach społecznościowych miała co najmniej 8 różnych psów. I z pewnością niektórzy z was zapytają się mnie, co w tym złego. Otóż nic, możecie mieć tyle psów, ile chcecie, zwłaszcza jeżeli tak jak Kasia wydajecie receptę na wspaniałego psa. Niestety, jak 1 na 10. Jednokrotnie pozbywała się swoich psów, gdy przestawały spełniać jej oczekiwania lub stawały się dla niej po prostu mało interesujące. A to już jest coś, co według mnie i przynajmniej dla mnie, a jeżeli znacie mnie przynajmniej z podcastu Natarczywych, gdzie się wypowiadam na te tematy, to doskonale wiecie, Kogo porwali? No, Jezu, Luisa, Amira... Nie, Luisa, Asima i kogoś jeszcze. Pokaźna ilość zwierząt, którą nasza dzisiejsza bohaterka miała i po prostu doszło do sytuacji, w której najzwyczajniej w świecie się ich pozbywała. Mianowicie, pies numer 1 to w tym przypadku Sonia z 2009 roku, pierwszym rodzinnym... Sonia? To mój pies był przecież. Był to mały kundelek ze schroniska, a gdy ta była już po prostu stara i chora, Kasia zdecydowała się ją oddać. Ale dobra, gdyby... Sonia to był mój pies. W jednej sytuacji to ktoś by sobie pomyślał, dobra, nic się nie stało. Tylko że w tym przypadku jest troszeczkę inaczej. Drugim psem była Kora z 2011 roku i ponownie nie wiadomo, co stało się z psem dalej, po prostu przestał się pojawiać na wideo u Kasi. Następnie była Kama w 2016 roku i również nie wiadomo, co dalej stało się z psem. Następnie przechodzimy do Kimy z 2017 roku, która była rudym psem w typie Leonbergera. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, to właśnie Kasia i Sławek przejęli opiekę nad tym właśnie psem po rodzicach Sławka. Jak można szybko odnaleźć na grupach mieszkańców Białołęki, Kasia początkowo szukała osoby, które mogą po prostu zabrać psa na spacer, a następnie doszło do sytuacji, w której pies rzekomo zerwał się ze smyczy i już nikt go więcej nie odnalazł. Kto by się spodziewał? 2017 rok to również jeszcze jedna przykra sytuacja, a mianowicie chodzi o psa o imieniu Negra. Był to pudel toy, którego Rasizm. Szkolenia psa. Co podkreślała wielokrotnie. Niestety mały pies w tym przypadku nie chciał zbytnio wykonywać delegowanych jej poleceń, bo był małym psem i najprawdopodobniej nie został jeszcze przetrenowany w odpowiedni sposób. Za tym idzie, Kasia zdecydowała się oddać tego psa. Poinformowała hodowcę o zaistniałej sytuacji, jednakże ten zasugerował znalezienie dla niej po prostu nowego domu. I mimo, że nieziemsko mnie to wkurwia, bo nie będę tutaj absolutnie gryzł się w język, jednak to, co mnie irytuje najbardziej w tej całej sytuacji, to to, że Kasia zdecydowała się wtrącić swoje 3 grosze i powiedzieć, że to hodowca źle dobrał psa względem charakteru. Wow. Nasza dzisiejsza bohaterka podkreśliła nawet, że pies na początku był inny. Tylko że teraz przechodzimy do meritum sprawy. Kasia sama twierdzi, że na początku ten pies gryzł do krwi w momencie prób strzyżenia maszynką, czy po prostu pies piszczał w momencie założenia jej obroży. Jest to o tyle szokujące, że sama Kasia twierdzi, że przez rok było coraz to więcej problemów, nad którymi cierpliwie pracowała i że przez rok udało jej się zrobić to po co bierze takie psy? Członka poniekąd rodziny. Mimo to zdecydowała się oddać po prostu psa, ponieważ najzwyczajniej w świecie dla niej progres nie był wystarczająco duży, a nie sposób podkreślić, że pies aktualnie pracuje z dziećmi. I pewnie myślicie już, że to jest koniec, ale nie, absolutnie nie. Niestety w tym przypadku rozkręcamy się i idziemy dalej, ponieważ jesteśmy w 2018 roku, kiedy był to Bears.
Pudel, na którego zdecydowała się Kasia razem ze Sławkiem. Pies miał zastąpić im dziecko, którego ze względu na chorobę Kasia najzwyczajniej w świecie nie może posiadać. Doszło więc do sytuacji, w której najzwyczajniej w świecie fundacja dodatkowo sprawdziła w hodowli wbranego szczeniaka, trafił on do domu Kasi i Sławka i od momentu osiągnięcia 4 miesięcy Kasia rozpoczęła jego tresurę. Szkolenie trwało cały rok i było niezwykle intensywne. Pies musiał się tak naprawdę nauczyć nowych sytuacji, nowych bodźców i praktycznie nowego życia do tej pory. Jak sama Kasia nawet wspomniała w jednym z wywiadów, tutaj cytuję, dosłownie miałam nieraz momenty, że mówiłam nie chcę, oddam. Jakie zdjęcia trwała? Pokaż. Tak jak powiedziałaś, tak zrobiłaś, Kasiu, ponieważ zdecydowałaś się oddać tego psa. Ale przejdźmy do tego. Po roku do Kasi odezwała się wcześniej wspomniana fundacja z informacją, że ich pies jest gotowy do przystąpienia do egzaminu na psa asystującego. A moja przyjaciółka ma psa terapeutycznego. W Polsce, lecz jak sama Kasia twierdzi, na bazie przeczytanych artykułów i obserwacji szkoleniowców zwierząt stworzyła ona autorską metodę szkolenia psów. Niestety prawda była taka, że Kasia się nad tym psem Faktycznie to ona. Ale żeby nie było, że rzucam jakiekolwiek... Faktycznie to CV jest, no. Żadnych dowodów. Mamy natomiast dowód na dwie rzeczy. Kasia stosowała na Bersię obrożę rażącą prądem. O kurwa. Idzie po prostu w momencie, w którym Bers nie był w jakikolwiek sposób posłuszny, ta raziła go prądem, żeby ten nauczył się, że jednak powinien być posłuszny. Następnie zmuszała ona go do ciągnięcia wózka, dawała do jedzenia śpiochy z osód, czy następnie pozwalała lizać swojemu psu swoje własne ciało, które było pokryte chorobowymi znamionami. Niestety po szerszej obserwacji jestem w stanie twierdzić, że Bers był jej potrzebny tylko i wyłącznie do jednej rzeczy. Do wypromowania swojego Instagrama, którego w tym przypadku jak najbardziej udało się niestety wypromować. Co stało się po rozwodzie ze Sławkiem? Możemy tutaj hipotetycznie rzucić, że najprawdopodobniej ten pies zamieszkał ze Sławkiem, ale ponownie nie mamy na to żadnego dowodu. Pies po prostu zniknął. Tako. To chyba jest najbardziej niebezpieczny precedens, ponieważ w wydanym przez Kasię po szkoleniu Bersa e-booku możemy wyczytać, że szkolenie psów to jest jej ogromna pasja. Co za tym idzie, ja mam tutaj jedno pytanie. Jakie to są w takim razie metody? Rażenie psa prądem, czy po prostu ciągnięcie twojego oglądamy to sobie. Który jesteś w stanie sobie sama pociągnąć, patrząc na to, że jeszcze nie tak dawno byłaś w stanie wykonywać każde inne normalne funkcje. Ja po prostu chcę pewnej klaryfikacji. Kasiu, jeśli wszystko, co opisałaś wyżej jest prawdą, może... O, miałam klaryfikację na zajęciach. Miałam. I co obecnie się z nim dzieje? Bo jednak, jak sama powiedziałaś, był to bardzo ciężki czas, wielokrotnie chciałaś się go pozbyć, nagle pies znika i widzowie i jednocześnie internauci mają mnóstwo pytań, na które ty po prostu nie odpowiadasz. I pewnie myślicie, widzowie, że tutaj już jest koniec, lecz na nieszczęście w tym przypadku nie jest to koniec. Jutro, jak wstanę, dzieje się naprawdę ciekawa rzecz. w odpowiednim momencie, to może podzwonię o te praktyki. Tym razem był to grzywacz chiński. Ceny takiego psa w hodowlach wahają się pomiędzy 5 a 7 tysięcy złotych, plus minus. Pomimo wielu zgłoszeń do hodowli na temat warunków oraz nakreśleniu, kim ma być przyszły właściciel psa, hodowca zgadza się na sprzedaż psa parze, podkreślając, że właścicielem Rity jest Sławek. Jak widać na zdjęciu, właściciele musieli nawet obciąć Ritę, bo jak twierdzą, przez ubranko zrobiły jej się kołtuny. I kołtuny, ludzka rzecz w tym przypadku, zdarzają się i niezależnie od tego, czy jest to pies, czy jest to kot, trzeba te kołtuny po prostu wyczeszać. Każda osoba, która miała jakiekolwiek zwierzę, zdaje sobie z tego sprawę. Tak samo jak ty jako wielki... Ja myszek nie czeszę przecież, halo. Prostej rzeczy. Psów myszek nie czeszę. Nie powinno się strzyc do zera. Nigdy. Przede wszystkim dlatego, że jest to dla psów niezdrowe i może mieć to naprawdę poważne skutki zdrowotne, a ty niestety, Kasiu, w tym przypadku to poszłaś po łatwości, bo w końcu szybciej jest iść, ogolić sobie psa na łyso, niż po prostu poświęcić trochę czasu dla swojego ulubionego zwierzęcia. Aż w końcu przenosimy się do 2024 roku. Ja jestem na trzecim semestrze, no. Co się stało z żadnym tak naprawdę z poprzednich psów, Kasia stwierdziła niedawno, że świetnym pomysłem będzie kupienie kolejnego psa. Pomimo tego, że Kasia, jak sama mówiła wielokrotnie, jest w bardzo ciężkiej pozycji finansowej, w której, tutaj ponownie cytuję, musi decydować, czy dać sobie jeść, czy psu, decyduje się na kolejnego psa, który w tym przypadku jest rosyjskim toy terrierem i którego cena oscyluje w okolicach 6 tysięcy polskich złotych. Dlatego ja w tym przypadku nie będę... Faktycznie, to jej nie stać na jedzenie, no, bez kitu. Ile tym razem zajmie, żeby pozbyć się również tego psa? Zrzutka, pomagam, się pomaga to jedna z najbardziej rozpoznawalnych platform umożliwiających zbieranie funduszy i zwrócenie się do innych o wsparcie finansowe.
Sama idea zbiórek jest wartościowa i szeroko akceptowana, a tysiące ludzi gromadzi środki na różnorodne cele, takie jak m.in. wakacje, realizacja marzeń, zakup samochodu, czy takie bardziej przyziemne rzeczy na zasadzie Ojeju. leczenie czy podstawowe potrzeby. Kocham was jak po bardzo, prostu widzowie. nawet jedzenie. Zbiórki mogą być doskonałym narzędziem pomocy pod warunkiem, że są prowadzone w sposób przejrzysty i uczciwy. Sytuacja staje się bardzo problematyczna, gdy osoba deklarująca zbiórkę na podstawowe potrzeby, takie jak jedzenie, przeznacza zgromadzone środki na luksusowe sprzęty i produkty premium. Nasza dzisiejsza bohaterka nie od razu jednak wpadła na taki sposób zarabiania na siebie. Na początku jako osoba niepełnosprawna w znacznym stopniu znalazła się pod opieką różnych fundacji i regularnie korzystała z ich wsparcia, choćby pod postacią zbierania procenta podatku. W miarę, kiedy jednak Kasia dorastała, potrzeby zmieniały się na przestrzeni czasu. Nie, u mnie się nie pisze, u mnie się nie pisze. W Warszawie. To właśnie w 2011 roku Kasia otrzymała znaczne wsparcie od Fundacji Normalna Przyszłość dzięki hojności anonimowego darczyńcy, który przekazał aż 100 000 złotych na rzecz zakupu mieszkania w Warszawie. Bo to nie jest jakby kierunek, gdzie się pisze licencjat. Miało umożliwić Kasi regularne leczenie i To jest bardziej, żeby egzamin i już masz jakby papierek. z takich usług. Jej leczenie sprowadza się głównie do suplementacji oraz spożywania coli, co według niej jest zgodne z zaleceniami lekarskimi. Kasia nie prowadziła również żadnej rehabilitacji, twierdząc, że jej szkodzi i dopiero od niedawna zaczęła publikować w mediach społecznościowych materiały przedstawiające ćwiczenia, które mają pełnić funkcję rehabilitacji. Podsumowując, Kasia uzyskała łącznie 238 000 złotych ze źródeł zewnętrznych na zakup mieszkania w Warszawie. Ostatecznie jednak zamiast zamieszkać w nim, przekazała je swojej mamie, podczas gdy sama wynajmuje inne mieszkanie w bezpośrednim sąsiedztwie swojego własnego. Po zakupie mieszkania Kasia stanęła przed potrzebą nabycia wygodnego środka. No fajne to jest, bo za darmo, nie płaci się. W roku została założona zbiórka na portalu zrzutka.pl, aby zebrać fundusze na samochód. Udało się zgromadzić kwotę 3500 złotych, jednak sama suma oczywiście nie była wystarczająca na zakup pojazdu dostosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Jezu, 5000? Przecież to kosztuje dużo więcej. Tak dużo więcej niż zwykły samochód. Kolejną zbiórkę i dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców Białołęki udało się uzbierać aż 60 000 złotych. Niestety nie jest jasne, co dokładnie stało się z tymi pieniędzmi. Jeżeli weźmiemy pod uwagę historię, to Kasia i Sławek, czyli jej były mąż, ostatecznie wzięli w leasing czerwoną Skodę Kamik, która po zakończeniu okresu leasingu została najprawdopodobniej zwrócona do salonu. Po rozstaniu Kasi i Sławka w 2022 roku samochód pozostał w jego posiadaniu. I oczywiście, kiedy już kwestia samochodu się rozwiązała, nadszedł czas na osobisty środek transportu dla Kasi. Na początku lipca 2019 roku Kasia zorganizowała zbiórkę pieniędzy na wózek elektryczny, twierdząc, że jest on potrzebny do poprawy jej samodzielności. W opisie zbiórki sama napisała, że ma zerowe mięśnie, co jednocześnie sugerowało, że nie jest ona w stanie poruszać się bez wózka, jednak codzienność pokazała, że rzeczywistość zdecydowanie odbiega od przedstawionej sytuacji. Zbiórka spotkała się z ogromnym odzewem, a wpłaty znacznie przekroczyły pierwotnie zakładaną kwotę. Mimo ogromnej kwoty, która została uzbierana, Kasia wózkiem nie cieszyła się zbyt długo. Po kilku, może kilkunastu próbach stał się on zbędnym, kurzącym się na klatce schodowej meblem, a gdy obserwujący dopytywali, dlaczego nie używa swojego wózka elektrycznego, słyszeli w odpowiedzi, że jest on nieodpowiedni na wysokie krawężniki czy zaśnieżone ulice i Kasia nie czuje się na nim wystarczająco bezpiecznie. Nie wytrzymam zaraz. Pieniędzy na nowy napęd do wózka, wózek elektryczny został sprzedany i to za kwotę poniżej połowy jego wartości, nie wytrzymam. czyli 4900. Cóż, jak to się mówi, łatwo przyszło, łatwo poszło. Jednak Kasia zauważyła pewnego rodzaju pattern. Postanowiła ona nie zwlekać i podjąć bardzo szybko kolejną inicjatywę. Już w sierpniu 2019 roku założyła ona kolejną już zbiórkę. Tym razem na leki, podkłady, gorset, specjalistyczną dietę oraz peruki. W tym okresie Kasia przedstawiała się jako osoba, która nie jest w stanie zapewnić sobie podstawowych środków do codziennego funkcjonowania, a w pamięci wielu osób wciąż pozostaje emocjonalna relacja, w której Kasia ze łzami w oczach opowiadała, że musi wybierać między jedzeniem dla siebie a karmą dla psa. W miarę trwania zbiórki zaczęli domagać się transparentności i rozliczenia z zebranych środków. Kasia i jej partner ja widzę, że ono strasznie emocjonalnie jakby próbuje podejść ludzi, żeby jej dawali wszystko. Publicznie widoczną kwotę zgromadzonych środków, co sprawiło, że darczyńcy nie mieli wglądu w aktualny stan zbiórki. W tym samym czasie Kasia aktywnie komentowała posty znanych osób, takich jak m.in. Magda Gessler czy Magdalena Rozenek, próbując jednocześnie wzbudzić ich zainteresowanie swoją sytuacją, a może i nawet współczucie. W jednym z komentarzy pod postem o narodzinach syna Małgorzaty Rozenek Kasia poruszała nawet temat swojej choroby nowotworowej i rzekomej bliskiej śmierci, co miało na celu uzyskanie wsparcia w formie zaproszeń do restauracji czy darmowej diety pudełkowej dla Sławka.
Tak czy inaczej, zbiórka zakończyła się w 2019 roku, a Kasia zgromadziła na Masakra. 31 000 złotych. Co działo się dalej? Było tylko i wyłącznie jeszcze ciekawiej. W Mimo, 2020 że jestem roku, tak mimo mocno, wcześniejszych żeby zbiórek, pomóc, Kasia najwyraźniej no to ponownie bez zaczęła przesady, odczuwać kurwa. brak środków finansowych, ponieważ w okresie od lutego do grudnia uruchomiła kolejną zbiórkę, której celem miało być, jak sama to określała, korzystanie z życia. Przypominam, że w grudniu 2019 roku dopiero co ze zbiórki zaciągnęła 31 000 złotych. Jeżeli podzielimy 31 000 na 5 000 miesięcznie, co jest szczerze mówiąc całkiem porządną pensją samą w sobie obecnie, dochodzimy do sytuacji, w której najzwyczajniej w świecie starczy to na pół roku życia. Przypomnę, że obecnie nie ma czegoś takiego, że robisz sobie zbiórkę i bierzesz te pieniądze dla siebie. Jakby cokolwiek możesz zrobić z nimi. Jest coś tak, po prostu jakby ludzie uzbierają pieniądze, ale oni ci kupują to. Oni, a nie ty sam sobie kupujesz, tylko oni ci kupują za te pieniądze ze zbiórki. Ksiądz z mojej szkoły sam jest... Mimo to Kasia ksiądz jest zainteresowany chyba. Jak sama powiedziała, z życia i przekonywała swoich obserwujących, że z uwagi na stan zdrowia jej dni są policzone i chciałaby móc cieszyć się chwilami, które najzwyczajniej w świecie jej pozostały, bo nie ma ich wielu. Zbiórka miała przede wszystkim pokryć koszty takich przyjemności jak paliwo do samochodu, aby ta mogła po prostu komfortowo jeździć na randki ze swoim mężem Sławkiem, zakup truskawek, łososia, wizyty w restauracjach oraz inne drobne przyjemności, z których wcześniej po prostu musiała zrezygnować. Niestety oczywiście MacBook jeszcze, no. Case'u. Kwota na zbiórce była ukryta, co wzbudziło od razu podejrzenia wszystkich obserwujących, szczególnie gdy zaczęli oni dostrzegać u Kasi bardzo drogie sprzęty, których wcześniej po prostu nie było. Kasia tłumaczyła te zakupy w zaskakujący sposób i w sposób, który absolutnie nie klei. Ale łosoś jest drogi przecież, halo. Marki Dyson rzekomo miał zostać znaleziony przez Sławka na śmietniku. Dobra, uznajmy, że ta historia z Dysonem jest prawdziwa. Jestem dzisiaj tolerancyjny, uznajmy, że to jest prawdziwe. Ale tłumaczenie tego, że ekspres do kawy, drogi ekspres do kawy został znaleziony w ten sam sposób i ktoś wyrzucił go z powodu trudności w jego obsłudze, jest ciężki jednocześnie do uwierzenia. A jesteśmy dopiero w 1/4 całej... A ja jestem dorosła. Między innymi najnowszy model iPhone'a, Thermomix, MacBook i do tego wszystkiego mamy między innymi oczyszczacz powietrza warty 3500 zł. Jezus Maria. Łącznie, jeżeli weźmiemy pod uwagę całość tych wszystkich zakupów, sama kwota wynosi grubo ponad 20 000. Gdzie kończy się potrzeba, a zaczyna się absurd. I wiadomo, sama sytuacja dosyć kontrowersyjna i niektórzy z was z pewnością... Uczę was no dobra, edukacji do życia w rodzinie. Potrzeby do życia, więc nie rozumiem, o co jest twój problem. Mój problem jest bardzo prosty i następujący. Kasia przedstawiła to jako, że za chwilę miałaby umrzeć, mówiąc jednocześnie, że ona nie ma za co żyć, podczas gdy 2 miesiące wcześniej zgarnęła 31 000 złotych, a teraz wydała 20 000 złotych, szczerze mówiąc na rzeczy, bez których najprawdopodobniej byłaby w stanie żyć. Zresztą to nie jest koniec. W tym czasie wyszło również na jaw, że Kasia stała się współwłaścicielką działki pod Warszawą, która kosztowała ponad 100 000 Jezus Maria. Pomimo tego Kasia konsekwentnie zaprzeczała, że posiada jakąkolwiek nieruchomość, jednocześnie drwiąc z obserwujących, nagrywała również ze Sławkiem filmiki w okolicach Serocka, żartując na temat tajemniczej działki. Co tym idzie, patrząc na te filmy, wydawać by się mogło, że Kasia ma po prostu bekę z obserwujących, mówiąc: wymyśliliście sobie jakąś tam rzeczywiście rzecz, a ona tak naprawdę nie istnieje. Tylko że istniała i Kasia była jej współwłaścicielką, a ta działka została sprzedana po rozstaniu jej i jej już byłego męża. I w tamtym okresie również Kasia zebrała kolejne 89 000 z kolejnej już zbiórki. Jednak spokojnie, uczę się, jak się ruchać bez konsekwencji dla nas. No i bardzo dobrze. Spokojnie, na całe szczęście ta zyskała sporą popularność O właśnie to w chodzi. 2020 roku, kiedy wzięła udział w pewnym programie. Jestem z tego dumna. Który nazywał się Usłyszcie nas. Choć założeniem programu było prezentowanie talentów uczestników, występ Kasi i Sławka skupił się przede wszystkim na jej niepełnosprawności oraz ich wyjątkowej relacji, co zostało w tym przypadku przedstawione jako talent. Kasia zachęcała do głosowania na siebie młodszych widzów, głównie dzieci śledzące jej profil na TikToku, pomimo że regulamin wyraźnie wskazywał, iż głosować mogą osoby jedynie powyżej 18 roku życia. Co istotne, podczas właśnie tego programu Kasia cały czas wspominała, że jej największym marzeniem ever jest działki, mimo że nabyła ją pół roku wcześniej. No to trudno. Kolejny przykład manipulacji. Sama Kasia wielokrotnie Masz kreseczkę i przygotuj się na następny teraz. Między jedzeniem dla siebie a karmą dla psa, jednocześnie decydując się na zakup działki, która kosztowała dosyć sporo.
Ale spokojnie, kolejne miesiące to oczywiście kolejne zbiórki i w tym przypadku jest o wiele ciekawiej, ponieważ w tym przypadku tematem jest również ślub Kasi i Sławka. Sam ślub odbył się 9 kwietnia 2022 roku, a ceremonia, choć pełna uroku, była w dużej mierze oparta na tak zwanych darach losu. Większość rzeczy, za które pary młode zwykle płacą, była prezentami od obserwatorów. Suknia ślubna, kwiaty do dekoracji sali, buty, to wszystko pochodziło z darowizm, a w tym samym czasie Kasia prowadziła kolejną już zbiórkę, jednak Jezus po Maria. ujawnieniu sprawy związanej z zakupem działki, darczyńcy przyjrzeli na oczy i okazali się być o wiele mniej hojni. To jednocześnie spowodowało sytuację, w której para nie miała wystarczających środków i Sławek zdecydował się na wyjazd do Niemiec, aby móc zarobić na pokrycie kosztu ślubów i codziennych potrzeb Co ja? Kasi. To jednocześnie spowodowało kolejną sytuację, Słucham, misiu. gdzie zaraz po ślubie ruszyła nowa zbiórka. Tym razem na napęd do wózka inwalidzkiego typu FX, którego Kasia szybko przestała używać. Jak w przypadku wózka elektrycznego, napęd okazał się niepraktyczny, a problemem były śnieg, krawężniki i inne trudności terenowe. Koszt napędu wynosił 28 000 złotych, a Kasi udało się zgromadzić 12 600. To jednak nie koniec naszej dzisiejszej historii. Nasza bohaterka aktualnie prowadzi kolejną zbiórkę Zapisać funduszy, prywatne którą akcje z założyła po przygotowania do dłuższej życia. przerwie od działalności w internecie. Na Discordzie, na PW proszę się zapisać, tam wszystko uzgodnimy. Umówimy się na termin i uzgodnimy cenę. Oraz w poruszaniu się na wózku, podkreśliła ona również swój status rozwódki. Początkowo, jak to bywało wcześniej, pracowała ona nad ociepleniem swojego wizerunku, angażując się w projekty charytatywne, takie jak Szlachetna Paczka w roli darczyńcy, a kilka tygodni później zdecydowała się na uruchomienie... A wiecie, że ja kiedyś byłam wolontariuszką w Szlachetnej Paczce? Powoływała się na konieczność prywatnego usunięcia zmian nowotworowych na twarzy, twierdząc, że tego rodzaju zabiegi nie są już dostępne w ramach NFZ. Tutaj niestety dochodzi do chamskiego i perfidnego wręcz kłamstwa, ponieważ obserwatorzy w tym przypadku zaczęli domagać się dowodów. Doszło nawet do sytuacji, w której Kasia spreparowała i sfałszowała faktury, jako że rzekomo zapłaciła ona 1500 zł za jeden z takowych zabiegów, podczas Co tam lęka? to było 500 zł. Sama Kasia zmodyfikowane dokumenty opublikowała na swoich wszystkich kanałach, jednocześnie sprawiając, żeby widzowie uwierzyli w jej wersję. Nie, ja robiłam wywiady. Ja robiłam ten bardziej biurokratyczną część. Przed potencjalnym wyłudzeniem, bo w końcu fool me once, no ale fool me 49 razy i to już nie działa. Za tym idzie, Kasia znalazła sposób. Ukrywanie komentarzy. Co więcej, na zbiórce nie widnieje ani ustalony cel finansowy, Powiedz, że wyślesz na niego... zostały przez nią również ukryte. Napisz, że wyślesz na niego dresów, jak nie przyjdzie do ciebie. I na sam koniec filmu powiem tylko i wyłącznie jedną rzecz i poruszę ostatni jednocześnie wątek. Według mnie ludzie decydujący się na jakiekolwiek zwierzę powinni mieć świadomość wielkiej odpowiedzialności, jaka na nich spada. To nie jest tylko i wyłącznie zwierzę. Dla wielu osób jest to następnie członek rodziny, z którym spędzają 3, 5, 10, a nawet 15 lat w ekstremalnych przypadkach. Niestety, Kasiu, o tobie nie mogę powiedzieć, że jesteś osobą, która w jakimkolwiek stopniu jest odpowiedzialna. Świadczy o tym po pierwsze ilość omawianych przeze mnie psów, która była przed chwilą, oraz druga kwestia, której jeszcze nie omówiliśmy, czyli choroby Bersa. W końcu pierwszego tygodnia kwietnia 2021 roku kupiłaś drugiego psa rasy chiński grzywacz, który mniej więcej, tak jak mówiłem, kosztuje od 5 do 7 tysięcy złotych. Tak, no na pewno. Ogromną wiedzą w tej dziedzinie i jednocześnie apelujesz do ludzi, mówiąc o tym, że masz problemy finansowe i że generalnie Bers ma tajemniczą chorobę, przez co potrzebujesz po prostu finansów. Więc może warto było zastanowić się nad finansami, zamiast wydawać 5 tysięcy złotych na psa. Bo wiesz, możesz iść do psa i wziąć psa ze schroniska, ale najprawdopodobniej ten będzie mieć już wyuczone nawyki i nie będziesz go mogła razić prądem w związku z obrożą. Dosłownie. W tym przypadku, no. I pewnie niektórzy z was, którzy w ogóle pierwszy raz widzą ten temat, zastanawiają się, jak do tego doszło, że jestem pierwszą osobą, która nagrała na ten temat. No, nie jestem pierwszą osobą, to znaczy technicznie jestem, ale w czystej teorii były osoby, które chciały się podjąć tego tematu, ale po prostu rezygnowały. A powiem tyle, że radca prawny Kasi pisał dosyć specyficzne wiadomości na swoim story. Dlatego właśnie, kiedy zdecydowałem się stworzyć film, odezwała się do mnie osoba, która prowadziła grupę o działalności Kasi w internecie. Nie mogłem przejść obojętnie obok informacji, które otrzymałem, ponieważ po wspólnym ustaleniu zdecydowaliśmy się opublikować perspektywę sytuacji z drugiej osoby, ponieważ każdy już zna z perspektywę Kasi.
Karolina, która aktualnie prowadzi grupę, tymczasowo ją zawiesiła, usunęła wszystkich użytkowników. Wprowadziłyśmy drugą grupę, która też już została zamknięta, z uwagi na stan psychiczny, no szczególnie administratorki, bo to na niej się najbardziej odbiło. No więc jak Karolina wyrzuciła wszystkich z tej pierwszej grupy, odwróciła drugą, no i zaczęliśmy tam po prostu spisywać wszystkie informacje o Kasi. Wszystkie te informacje były brane albo z tego, co zostało o niej napisane w Ecefo nie śpi. albo z filmików, które zostały nagrane z jej udziałem. Na przykład twierdziła w swoim e-booku, że od dziecka nie chodzi, że od zawsze jeździła na wózku, że poruszała się na krześle z kółkami i tak dalej, co jest nieprawdą, ponieważ na YouTubie ona chodziła właśnie do zawodówki jakiejś, czy do technikum, coś takiego informatycznego, albo właśnie w tej zawodówce, albo technikum. Normalnie porusza się o kulach, ale chodzi. My zbierałyśmy wszystkie takie kłamstwa w stylu, że od samego początku wchodzi po schodach, siadając na stopniu, podnosząc się co stopień, coraz wyżej i wyżej, co jest nieprawdą, bo spokojnie poruszała się na obu swoich nogach i prawdopodobnie dalej by była Such a good boy. w stanie, gdyby nie to, że zaniedbała siebie bardzo mocno. Jak na przykład swoją rękę, która jest bardzo powyginana i nieraz mówiła, że to nie wynika z tego, że tak się posunęła jej choroba, tylko po prostu odcisnęła jej się od wózka. Więc jak widzicie widzowie, nie zawsze wszystko jest takie, jakie mogłoby się wydawać. Ja osobiście mam bardzo mocno mieszane uczucia. Z jednej strony bardzo mocno współczuję Kasi, bo na pewno ma ona niż normalna osoba. To w perspektywie osób, które są zdrowe. Nie zmienia to jednak faktu, że bycie chorym nie powinno pozwalać na... Kult w szkole z internatem. Co to jest za kult w szkole z internatem? Om nom 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 nom. Om nom 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 nom. Jak Rafał? Nie wierzę. Jakiś kult. Szkoła. Dzieciństwo, nowe znajomości. Nienawidzę. Zabawa. Więzienie. Lęk czy zagubienie. O, dobrze mówi. Teraz dobrze powiedział. Jedno słowo, które potrafi wywołać wiele emocji. Od Kultyści. przez dyskomfort, aż po przerażenie. Istniała jednak taka szkoła z internatem, gdzie jedynymi emocjami, jakich doświadczali Miłość. uczniowie, był strach, smutek. A nie, jednak nie. Niezależnie od tego, co dane nam było doświadczać w latach szkolnych, możemy być pewni, że uczniowie szkoły Elan położonej w stanie Maine w Stanach Zjednoczonych nie mają żadnych dobrych wspomnień z czasów swojej edukacji. Ja też nie mam. O ile nie odebrali sobie życia. Co zobacz na Discordzie. Jest luty 1978 roku. W domu państwa Kernoken jak co wieczór dochodzi do awantury. Ich syn, Wayne, to tak zwany problematyczny nastolatek. Ciągle kłóci się ze swoim rodzeństwem, robi wszystko na przekór rodzicom, nie słucha nikogo, a jakby tego było mało, nauczyciele ciągle skarżą się na jego naganne zachowanie. Zobacz na Discordzie. Dzisiejsza noc miała wszystko Już dobrze. Musimy odrobić te 2 followy stracone. Pewnego dnia matce Wayne'a wręczono ulotkę, która wspominała coś o specjalnej szkole z internatem. Nie gniewam się, spokojnie. Gdzie wykwalifikowana kadra bierze je pod swoją opiekę i naprostowuje. Psychiatrzy, doradcy, nowe przyjaźnie, masa różnego rodzaju zajęć, aktywności. Ponadto ich skuteczność wynosi podobno aż 95%, a dzieci, które opuszczają placówkę, są jak nowonarodzone. Może zwerbuj, proszę. decyduje się zwerbuj, proszę. skazany na ulotce. Dowiaduje się, Wyślę zdjęcie że stóp. syna istnieje jeszcze nadzieja. Jest zapewniana, że Wayne trafi w bezpieczne miejsce, w dobre ręce, że to wszystko dla jego dobra, a gdy stamtąd wyjdzie, będzie lepszym człowiekiem. Nie, dobra, nie. Nie wyślę, nie wyślę. Ej, nie mów tak. Szkołę Elan podpisuje umowę i wpłaca kilkanaście tysięcy dolarów na dalszą edukację syna. To był żarcik, kosmonaucik, wyślij. Zwerbuj. No dobra, to był taki żarcik po prostu. Pani Kernoken, dziś w nocy przyjedziemy po pani syna. Ale dlaczego w nocy? To standardowa procedura,
która rozpoczyna proces naszej autorskiej terapii, mającej na celu przemianę pani syna... W sensie nie, wyślij tej osobie, której chcesz zwerbować. O to mi chodzi. Some of the kids have mentioned that they or their peers were snatched. What does that mean? Well, it's usually in the morning, you see, when four residents, generally big people, you know, or taller and heavier, will show up at someone's house. O, to super. Weź to zaproponuj, no. Bedroom and say, "Hi, Johnny, we're from Milan and we'd like you to come with us." Like hell, I will. Oh yes, we're been through it, and it's a good thing. And they talk very nicely, but they're big, and they're strong, and they're insistent. Psychiatra. Czemu on... Ale to dosłownie więzienie Foucault. Na miejscu zjawiło się dwóch dobrze zbudowanych mężczyzn. Weszli do pokoju Wayne'a, gdy ten zbierał się już do spania. Chłopiec wystraszył się, ale najgorsze miało dopiero nadejść. Mężczyźni schwytali go i założyli na nadgarstki plastikowe kajdanki. To jest to psychiatra? Psychiatria? I wrzucili do minivana. Rodzice i rodzeństwo nie reagowali. Wayne myślał, że został porwany. Taki był cel. Tak miał myśleć. Chłopak miał poczuć, że coś dzieje się wbrew jego woli. Miał zrozumieć, że teraz musi się podporządkować, że staje się czyjąś własnością szkoły Ilan. I nie ma Co nic jest? do powiedzenia. A Cepo, jesteś fanem tego rozwiązania? W przestrzeni kilkudziesięciu lat ten sam los spotkał setki nastolatków w Stanach Zjednoczonych. Tak rozpoczynał się ich największy koszmar. Od kontrolowanego porwania, nazwanego w późniejszych latach porwaniem ilanowskim. Ilanowskim. Głównie przez las. Klimat iście z horroru. Chłopak bał się o swoje życie. W końcu dotarli na miejsce. Bo jesteśmy w katoliku i ja bym nie przegapił. O, dobry pomysł, to jest dobra rzecz. Dobra rzecz. Poland, Polska. Robisz to jeszcze, no. That I would learn to ride horses, ski-mobile, stuff like that regular kids do in high school and coming up, and instead of the inner city neighborhood that I grew up in. So my mother thought it was a good thing, and even though I was a juvenile offender at the time, she thought it was a good idea to spare me from juvenile prison to come here and possibly change my life, which was it didn't change my life for the positive. It was just a horrible stay here at this cult-like. Było już całkiem jasno, a oczom Wayne'a... Dobra, wnuczką, dobra. Jak na szkołę. Wnuczką też możesz. Budynek. On raczej coś w rodzaju dużego domu letniskowego, jakiegoś zaniedbanego... Będę bardzo wdzięczny. ...hotelu, znajdującego się na placu kempingowym. Z tym miejscem coś było... Wystarczająco. Tak. Dwójka mężczyzn, która przywiozła Wayne'a, przekazała chłopaka innej parze. Ku zaskoczeniu nastolatka, jedną osobą z tej nowej dwójki był chłopak mniej więcej w jego wieku. Wayne nie wiedział, gdzie się znajduje, nie wiedział, kim są ci ludzie, dokąd go prowadzą. Był przerażony, ale postanowił walczyć o swoje życie. Będzie bardzo smutne, jak nikt nie przyjdzie. Udało mu się wyrwać z uścisku, po czym pobiegł w stronę lasu. Przez chwilę wydawało mu się, że jego plan zadziałał, że lada moment będzie wolny i ucieknie porywaczom. Tym bardziej, że ci wcale go nie gonili. Mieli swój powód. W lesie na Wayne'a czekali kolejni mężczyźni, którzy zdawali się patrolować teren i zapobiegać tego rodzaju próbom ucieczki. Coś na wzór ochroniarzy. Ja Co pierdolę. ciekawe, nikt na niego nie nakrzyczał. Co więcej, nikt nawet się do niego nie odezwał. Po prostu złapano go z powrotem i prowadzono dalej w kierunku szkoły. Ale to jest dosłownie jak więzienie Foucault, Cefo. Gdy dotarli na miejsce, został od razu wrzucony do łazienki. Tam zmuszono go do rozebrania się do naga, zabrano wszystkie ubrania, zegarek i nakazano umycie się. Obok, pod prysznicami, znajdowali się również inni nastolatkowie, chłopcy i dziewczyny, wszyscy byli nadzy. To początek procesu dehumanizacji i pokaz tego, że w tym miejscu, w szkole Ilan, chłopak... Ale dosłownie to brzmi jak...
Jak jakiś horror. Podano ubrania, ale nie te, w których tu przyjechał. W tej szkole każdy musiał wyglądać tak samo. Zero indywidualizmu, zatem były to jednolite koszulki i spodnie. Następnie chłopakowi i każdemu innemu nastolatkowi, Nie, to nie gułak. znalazł się w tym miejscu, przydzielany był tak zwany wielki brat, czyli inny uczeń, bardziej doświadczony, znający panujące w szkole zasady. A zasady w szkole Ilan były inne. Wielcy bracia na papierze mieli pełnić rolę przewodników, którzy pomogą nowo przybyłym nastolatkom zaaklimatyzować się w tej nowej rzeczywistości. W praktyce jednak relacje te często były dalekie od przyjacielskich. Z zapisków i wspomnień absolwentów wynika, że wielcy bracia często wykorzystywali swoją pozycję, aby sprowokować nowych do złamania zasad, za co ci byli surowo karani. A jakie zasady obowiązywały No tak. w Ilan? W sensie to jest jakby zastosowanie tej... Tu swojego rodzaju hierarchia. To wygląda trochę jak zastosowanie tego behawioryzmu Skinnera wobec uczniów. Grupy to grupa siły i niesiły. Do grupy siły należeli wszyscy, którzy przydzieleni byli do jakichś konkretnych zadań. Innymi słowy, studenci ze stażem, doświadczeniem. Natomiast grupa niesiły to nowo przybyli nastolatkowie, którzy aby dostać się do grupy siły, często musieli czekać długie miesiące. W szkole A to dalej działa? Nie, zamknęli to już. Dziwne zachowywanie się, jakakolwiek komunikacja wśród członków grupy niesiły, zbyt ciche mówienie, zbyt głośne mówienie, żywienie jakichkolwiek romantycznych uczuć do kogokolwiek. Patrzenie przez okna, patrzenie na osobę płci przeciwnej, niesłuchanie wyższych rangą, myślenie o ucieczce, mówienie zbyt dużo, mówienie zbyt mało, czytanie, jeśli jesteś członkiem grupy niesiły, pisanie i rysowanie bez pozwolenia, jakakolwiek forma kontaktu fizycznego, udawanie w nocy, że się śpi, branie prysznica dłużej niż 3 minuty, słuchanie własnej muzyki, wyrażanie emocji za pomocą mimiki twarzy i jeszcze kilka innych absurdalnych zakazów, jak sami... Co to jest? Talking too softly, being attacked, looking out the window, so not listening to higher rank, thinking of running away, dark laughing combinations, being lazy while working, talk too much, not talk too much, negative body language, reading as a stranger, writing without permission, talking too loudly, looking at the opposite. Co jest, kurwa? Nie są to zasady, których da się przestrzegać. Nie jest Jezus Maria. to znaczy mówić za dużo. Nie rzucajcie! Zasady zostały O, skonstruowane mnie rzuca. jedynie po to, by jak najczęściej karać uczniów. Ty, co jest? Co jest? No. Ja pierdolę. Ja najlepsze jest to, że mi pokazuje w ogóle, że... Nie pokazuje. Kurwa mać. Stand help, I'm under the water. O! Nie mogę w to uwierzyć. No to poczekamy sobie chwilę. No bo no... Jezus Maria. Ale przez to, że nie pokazuje mi tego, żeby ktoś wykupił to. Ale... Kurde... O! Dobra, jest. Były jedynie To jest magia, moja droga. Karano w szkole Ilan
No co nie? Co jest? To nie jest szkoła, to jest dresura. And relieve the human race of having to deal with an ingrate like you. To jest to chyba tak zwany atak terapii. Podstawową formą kary, która w szkole Ilan odbywała się często aż 8 razy dziennie, było tak zwane walne zgromadzenie. Spotkania odbywające się w kuchni, ogłaszane i prowadzone przez jednego z członków kadry. Gdy nastolatkowie usłyszeli kuchnia, zebranie walne, Tak, to jest, co ich czeka. to jest tak zwany atak terapii. Głos odczytywał wykroczenie, którego dopuścił się jeden z uczniów, a o załapanie się na listę winnych nie było trudno. Następnie wskazana osoba stawała na środku. W sensie to jest pseudonauka, ale tak. Musieli przez minimum 5 minut na nią krzyczeć. Krzyki miały być obraźliwe, upokarzające i miały sprawić, że pechowiec poczuje się psychicznie złamany. Spotkanie kończyło się zazwyczaj po kilkudziesięciu minutach. I tak 5, 6, a nawet 8 razy dziennie. Krzyki były zresztą w Ilan bardzo powszechne i stanowiły znaczącą część codziennej komunikacji. No i mogłeś. Kurwa. Właśnie widzę. Jezus Maria. Widzowie, zapraszam do followowania, super rzeczy tu się dzieją. Adolescents are very shrewd. If you go into a hospital and you don't want to stay there, all you have to do is make an aggressive gesture at a nurse and you're kicked out. Or all you have to do is light your bed on fire and you're kicked out. So consequently, kids learn how to get out of treatment. At Elan, the first thing they learn is you're not going to get out of here. If you burn the place down, we'll sleep in a tent together. You know, no matter how many times you run away. Ja nie wiem jak to działa. Why? Because we have a commitment, all right, to you and to ourselves. Pomyślicie, jak to możliwe, że wszystkie te rzeczy były ukrywane w tajemnicy? Jak to możliwe, że to się Wiecie, to chyba działa byli rodzice i dlaczego żaden na tej poziomie siły. Co dzieje się za drzwiami szkoły? Kontakt ze światem zewnętrznym był właściwie zerowy. Tłumaczono to dobrem dzieci. Na tej dominacji. Ważnych elementów terapii. Raz na jakiś czas można było uzyskać przywilej napisania listu lub wykonania telefonu. W obu przypadkach był to zabieg wyłącznie propagandowy. Treść listu była ściśle monitorowana i musiała zawierać informacje na temat tego, jak dobrze jest danemu uczniowi w Ilan. Podobnie w przypadku telefonu, choć tam kontrolowanie wypowiadanych przez uczniów słów było nieco utrudnione. Dlatego zawsze, podczas gdy taki telefon był wykonywany, obok stał ktoś z grupy siły, pilnując, aby kontaktujący się ze swoją rodziną uczeń nie powiedział zbyt dużo. Jeśli chociaż spróbował lub wzbudził podejrzenie osoby monitorującej rozmowę, ta była natychmiast przerywana, a rodzice informowani o problemach technicznych, które spowodowały rozłączenie i o tym, że ich dziecko wróciło już do swojej codziennej rutyny, której dla jego dobra nie należy przerywać. A co w rzeczywistości działo się z tym dzieckiem? Ponosiło surową karę za swoją niesubordynację. Kąt. I to nie taki kąt, który każdy z nas zna z dzieciństwa. W szkole Ilan kąt polegał na posadzeniu nieposłusznego studenta na krześle, z którego wolno mu było wstać jedynie za potrzebą. Musiał tam siedzieć przez kilka tygodni, a w niektórych przypadkach nawet miesięcy.
Choć rodzajów kar w szkole Ilan istniało naprawdę wiele, to ich ostateczną, najbardziej okrutną formą był tak zwany ring. Jeżeli zachowanie któregoś z uczniów wyjątkowo nie spodobało się członkowi kadry, to podobnie jak w przypadku zgromadzenia walnego, mógł on zarządzić spotkanie, w którym udział musieli wziąć wszyscy. Ci najwięksi i najbardziej masywni uczniowie tworzyli ze swoich ciał okrąg. Nie wierzę. Na ustawionych w rzędach krzesłach, stanowiąc widownię. Do żywego ringu wrzucany był uczeń, wobec którego zastosowano karę. Dostawał rękawice bokserskie, kask i ochraniacz na zęby. Publika miała obowiązek na niego krzyczeć i obrażać w najbardziej dotkliwy sposób. W ringu pojawiał się kolejny uczeń, również wyposażony w rękawice, ochraniacz na zęby i kask. Temu natomiast publiczność miała obowiązek kibicować. Innymi słowy, był to ktoś, kto walczy u siebie. I to niby ma być Który terapia. Lamin to niemile widziany gość na obcym terenie. Intrus. Członkowie kadry zarządzali początek i koniec rund oraz komentowali starcie. To jest tortura, telewizji, nie z tą terapia. różnicą, że rzucali obelgami w kierunku ukaranego ucznia. Po każdej rundzie przeciwnik nieszczęśnika zmieniał się. Mierzył się więc on po kolei z kolejnymi pełnymi energii nastolatkami. Jezus często Maria. znacznie cięższymi od siebie. Pojedynek trwał do momentu, aż kadra uznała, że została wyrządzona odpowiednia krzywda. Ring wielokrotnie kończył się wymiotami. Wiele nastolatków nabawiło się również w ten sposób zespołu stresu pourazowego oraz trwałych uszkodzeń mózgu. Co najmniej jedna osoba zmarła wskutek pobicia. Joe, you make no bones about it. There is corporal punishment here at Elan. Tell us about it. What are the stages it comes in? Who's it Co sądzisz? administered by? Well, it's administered by the kids. First of all, corporal. It's a harsh term. No pewnie tak. Is we have the ring, okay, which W sensie to ma pewnie podłoże seksualne. It's not a boxing ring. It's a ring of human people. The bully is introduced as what he is. In this corner is the bully who's trying to turn this facility into a W sensie detention center. nie zdziwiłabym się, gdyby nie byli nawet nauczycielami ani terapeutami. Who's going to show him why it can't be done, and that's exactly how it does. And we never allow the bully to win. But girls get put in the ring too. Well, girls bully as well as boys do. I mean, you know, it doesn't. It's you know, we're a equal rights facility. We also use spanking, which is symbolic. Again, it's a last resort. Okay, and it's one resident spanking another resident, and it's done with a ping pong paddle. Okay, and usually a person won't get spanked more than once or twice. But Że klapsy jeszcze nie mogę. act like a baby, you should be treated like a baby. Jest 27 grudnia 1982 roku. Zimowy wieczór zaraz po świętach Bożego Narodzenia. 15-letni Philip Williams zostaje za karę wrzucony do ringu. Philip miał ciężkie dzieciństwo i dużo gniewu, który w sobie skrywał. Ojciec notorycznie bił matkę na jego oczach. Mimo raczej przeciętnej postury stawiał opór każdemu kolejnemu przeciwnikowi, aż do skrajnego wyczerpania. W pewnym momencie upadł i już nigdy się nie podniósł. Według zeznań niektórych uczniów, karetka została wezwana dopiero po 20 minutach od momentu, w którym chłopak stracił przytomność. Nie udało się go uratować. Szkoła oficjalnie tłumaczyła, że 15-latek notorycznie udawał bóle głowy, dlatego reakcja nie była natychmiastowa, a po pomoc zadzwoniono dopiero, gdy ktoś zorientował się, że chłopak tym razem nie udaje. Myślałam, że szkoła Ilan to wspaniałe miejsce, że pomagają tam mojemu bratu. Myślałam, że wróci do domu. Wrócił w trumnie. No To słowa siostry Filipa. Oficjalną przyczyną zgonu nastolatka był tętniak mózgu. Nikt nie poniósł odpowiedzialności za jego śmierć. Szkoła Ilan w miejscowości Poland w Stanach Zjednoczonych. Polska? Zaledwie 5600 mieszkańców. Czemu Polska? Otwarta przez psychiatrę Geralda Davidsona, inwestora Davida Goldberga oraz Josepha Ricciego, nowojorskiego biznesmena z mroczną przeszłością i tajemniczymi powiązaniami. To właśnie Joe został dyrektorem placówki. Przez wielu opisywany jako zło wcielone, charyzmatyczny psychopata przejął większość zadań związanych z prowadzeniem szkoły.
a ta reklamowała się jako miejsce, w którym trudna młodzież staje się lepszymi ludźmi. Drodzy rodzice, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak zagubieni i samotni musicie się czuć, gdy to czytacie. Jeśli jesteście w sytuacji podobnej do rodziców większości naszych uczniów, macie do czynienia z nastolatkiem, którego zachowanie wymknęło się spod kontroli i nie wiecie dlaczego. Daliście swojemu dziecku wszystko, a ono teraz to odrzuca i jest tylko gorzej. Najbardziej przykra jest świadomość, że wasze dziecko rujnuje swoją przyszłość. To świadomość, która powoduje cierpienie nie do zniesienia. Ilan to szkoła inna niż wszystkie. Nie możemy obiecać ci cudów, ale możemy zaoferować ci nadzieję. Wiemy, że twoja droga do punktu, w którym się teraz znajdujesz, była bolesna. Mamy nadzieję, że Ilan zmieni bieg wydarzeń. Szkoła funkcjonowała przez 41 lat, od 1970 do 2011 roku. To też jest patologiczne. Stanu Maine wszczęły w tym czasie łącznie 12 dochodzeń w sprawie nadużyć, do jakich miało tam dochodzić. Żadne z nich nie doprowadziło do postawienia zarzutów karnych. Nigdy nie podjęto żadnych działań prawnych przeciwko administracji placówki. Jak to możliwe i skąd w takim razie wiemy o wszystkim, co działo się za zamkniętymi drzwiami szkoły? Odpowiedzią jest jedno nazwisko. Kennedy. O. Kennedy. Na przestrzeni lat uczniowie podejmowali niezliczone daremne próby ucieczki. Daremne przede wszystkim dlatego, że placówka była dobrze pilnowana, a miejscowość położona jest na szczerym polu, pomiędzy lasami, z najbliższym większym miastem oddalonym o kilkanaście kilometrów. Jednak wśród tych niezliczonych, bezskutecznych prób ucieczki 3 zakończyły się powodzeniem. Według raportów 16-latek, którego tożsamość została ukryta, po ominięciu ochrony zgubił się w lesie i pokonał ponad 25 km, zanim jakimś cudem został zauważony przez przejeżdżającego nieopodal policjanta. Opowiedział mu swoją historię, a ten, widząc jak źle wygląda, odwiózł chłopaka do domu. Kolejny uciekinier, 15-latek, brat Glickman, nie miał już takiego szczęścia. Co prawda udało mu się dostać do położonego nieopodal miasta, niemniej to, co wydarzyło się później, zdecydowanie nie jest szczęśliwym zakończeniem. Postanowił dosłownie posesję jednego z domów, aby się zregenerować. Niestety, właściciel, zauważając intruza, momentalnie uznał go za przestępcę i zastrzelił. Co ja pierdolę. Nie jest złamaniem prawa. Później ustalono, że chłopak prawdopodobnie miał jakieś powiązania z dziewczyną mieszkającą w tym domu. Dlatego tam się udał. 17-latka Dawn Birnbaum również zdołała ominąć ochronę szkoły. Typowa Amerykana. Jak brat znalazła się w lesie. Po wielu przebiegniętych kilometrach trafiła na ulicę, przez którą przejeżdżał kierowca ciężarówki. Jakie się cieszę, że w Europie mieszkam. Chciał się zawieźć dziewczynę do domu. Niestety dla Dawn to była jej ostatnia podróż. Kierowca wykorzystał ją seksualnie i udusił, porzucając ciało nastolatki pomiędzy drogą numer 26 a 550 w Pensylwanii, ponad 800 km od miejsca, w którym ją spotkał. Dawn została odnaleziona przy drodze z żółtą liną owiniętą wokół szyi i bez ubrań od pasa w dół. FBI wszczęło śledztwo, które doprowadziło do ciężarówki Jamesa Cruza, a tam szczęśliwie znaleziono tylko jeden pojedynczy włos dziewczyny, co pozwoliło na aresztowanie kierowcy. W związku z tymi wydarzeniami prasa zaczęła rozpisywać się o ucieczkach ze szkoły Ilan. Dlaczego uczniowie mieliby ryzykować swoje życie, aby się stamtąd wydostać? Musiał być jakiś powód. O, psychiatryczny zoo. 30 października, rok 1975, noc. Przypadkowa grupa znajomych postanawia się spotkać i spędzić razem czas. Pomiędzy dwójką z nich zaczyna mocno iskrzyć. Nie mów tak. Moxley wraz z Thomasem Skakelem po pewnym czasie decydują się odłączyć od grupy, aby spędzić resztę nocy sam na sam. Przeskakują przez płot oddzielający dom Thomasa od jezdni i znikają w oddali. Noc zamienia się w dzień. Rodzice Marty są zaniepokojeni, ponieważ ta nie schodzi na śniadanie. Zaczynają przeszukiwać dom, ale dziewczyny nigdzie nie ma. Pojawia się niepokój. Wybiegają na zewnątrz, obchodzą podwórko i dostrzegają coś pod jednym z drzew. To zmasakrowane ciało Marty, która ma ściągnięte spodnie, a obok niej leży złamany kij golfowy. Autopsja wykazała, że 15-latka została nim pobita na śmierć.
wszczęto śledztwo, a oczywistym tropem był Thomas Skakel, z którym widziano Martę po raz ostatni. Dowody są jednak niewystarczające, a sprawa staje w miejscu na kolejne 3 lata. Ale za to są skorumpowani u nas. Skakel, brat głównego podejrzanego, Thomasa, zostaje aresztowany za Niestety prowadzenie są. powodu pod wpływem. W ramach kary, celem resocjalizacji, trafia do szkoły Elan. Przez rówieśników wspominany jest jako jeden z najbardziej problematycznych nastolatków. Michael chwali im się, że wykorzystał seksualnie i zamordował dziewczynę. Jeden ze studentów, Gregory Coleman, twierdzi, że bardzo dobrze pamięta słowa Skakela, które Nie mów tak, powiedzieć, Gerwazy, uspokój nie się. poniosą żadnych konsekwencji za morderstwo. Należę do rodu Kennedych. I faktycznie Michael Skakel jest bratankiem wdowy po Robercie F. Kennedym, byłym prokuratorze generalnym Stanów Zjednoczonych, młodszym bracie prezydenta Johna F. Kennedy'ego. A to będzie miało dla tej sprawy kluczowe znaczenie. Mijają długie 22 lata. Mamy już rok 2000. Sprawa Michaela Skakela zostaje ponownie otwarta, a sąd wydaje nakaz aresztowania mężczyzny. W związku z nowymi dowodami postawiono mu zarzut morderstwa Marty Moxley, do którego nigdy się nie przyznał. Michael został skazany na 20 lat do dożywocia w więzieniu, w którym finalnie spędził 11,5 roku, po czym w 2013 wyszedł za kaucją w wysokości $1,200,000. Dziś jest wolnym człowiekiem, ale jego sprawa wciąż budzi wiele emocji. W 2016 syn byłego prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych, Robert F. Kennedy Jr., będący kuzynem Michaela, wydaje książkę pod tytułem Wrobiony. Dlaczego Michael Skakel spędził ponad dekadę w więzieniu za morderstwo, którego nie popełnił. Ale to historia na inną okazję. W 2000 roku podczas tej niezwykle medialnej w Stanach Zjednoczonych sprawy przesłuchano wielu uczniów Elan, którzy oprócz zeznań przeciwko Michaelowi, który chwalił się im popełnionym morderstwem, opowiedzieli również o horrorze, jaki dzieje się za zamkniętymi drzwiami szkoły. Media, opinia publiczna i służby zaczęły interesować się placówką. Joe Ritchie, dyrektor, próbował ze wszystkich sił i wszelkimi możliwymi sposobami uchronić swój biznes od złego PR-u i podejrzeń. W tym samym roku mężczyzna dostaje diagnozę: rak płuc spowodowany paleniem papierosów. Po 6 miesiącach, 29 stycznia 2001 roku, Joe Ritchie umiera w wieku 54 lat. Dobrze. Sharon Terry 2 lata przed moimi urodzinami. I kontynuuje misję męża, starając się uratować szkołę. Mimo ogromnego wyzwania PR-owego udaje jej się. Placówka nie zostaje zamknięta i wciąż przyjmuje nowych uczniów. Mija 10 kolejnych, długich lat. Dostęp do internetu staje się powszechny. Sieć rozrasta się w zastraszającym tempie. 26 listopada 2010 roku użytkownik o pseudonimie Gazys My Hero publikuje post na dziś dobrze nam wszystkim znanym forum internetowym Reddit. Nawet jeśli tylko rzucisz okiem na ten post, będziesz przerażony i pomyślisz, że to jakaś zmyślona historyjka, ale będziesz się wtedy śmiertelnie mylił. Użytkownik opowiada o swoim pobycie w szkole Elan, do której został wysłany w 1998 roku. Mówi o panujących w niej realiach. Ze szczegółami opisuje wszystkie sposoby znęcania się nad uczniami, których doświadczył na własnej skórze. Walne zgromadzenia, wrzucanie do izolatek nieposłusznych nastolatków, nawet na długie miesiące, kąt, pranie mózgu, ring i wiele innych bestialskich praktyk. Temat zyskuje popularność, zasięg wątku szybko rośnie i pojawiają się dziesiątki komentarzy od absolwentów, którzy potwierdzają opowiedzianą przez autora historię i dodają od siebie kolejne traumatyczne wspomnienia. W połączeniu z podejrzeniami, jakie padały na szkołę w ostatnich latach, nikt nie ma wątpliwości, że to, o czym napisał autor, jest prawdą. A najgorsze jest to, że takie szkoły istnieją do dzisiaj. Aby zmasowany odzew internautów, rosnąca ilość zgłoszeń oraz podchwycenie tematu przez mainstreamowe media spowodowały podjęcie decyzji o zamknięciu szkoły Elan. 23 marca, rok 2011. Sharon Terry wydaje oświadczenie. Placówka stała się celem pełno takich jest ze strony internautów, których jedynym celem było zmuszenie mnie do jej zamknięcia. Niestety szkody spowodowane tymi atakami są dla szkoły nie do udźwignięcia. 1 kwietnia, jak na ironię w dniu, na który przypada prima aprilis, szkoła Elan zostaje... W Europie też są.
Głównym powodem jest spadające zainteresowanie i brak nowych uczniów. Ostatecznie nikt nie ponosi odpowiedzialności za to, co działo się w szkole przez ponad 40 lat. No są, no. W 2017 roku swoją premierę ma film zatytułowany The Last Stop, którego twórcą jest jeden z absolwentów Elan, Todd Nelson. To dobry dokument, szerzej ukazujący realia, o których dziś rozmawialiśmy. Todd, mimo całego zła, jakie doświadczył, przyznaje, że niekonwencjonalne metody stosowane w szkole Elan pomogły mu stać się lepszym człowiekiem. Ciekawe. Nie powiem. Wystarczy zabijanie, no. Co my tu mamy? Co my tu mamy? W Japonii też nie mogą mieć. Co my tu możemy sobie puścić? Daj mi to. Chyba nawet wiem jaką. Dobra. Ciekawe chciała, ja cię miała dostać. Ciekawe chciała. Nie będę Korwina puszczać. And then bam, booba, and he immediately opens Reddit or Twitter. Oh no, you don't? I was just joking, man. Me neither. I would never do such a thing. So today we're gonna have a look at one of these experiments, and it's not like Belle Delphine type beat. No, trochę. Golf mommy, big booga, ooga booga, dala dala ding dong, Lady Dimitrescu type beat. Means beta Co slower. jest? My tego nie... Nie, chyba nie. Even Pegdad can take on this one, guys. But this video won't be me just going over how wild I would go. And trust me, I would spend all my... Chyba tego nie oglądaliśmy. I'm also gonna show you how Chyba nie. desperate she is. Oglądaliśmy to? Kurwa mać, ja pierdolę. No szkoda. Do której? Jeszcze z pół godziny. Co my tu mamy? Aha, no to fajnie w sumie. Dobra. Czekaj, co my tu możemy obejrzeć? Kurwa, nie wiem. Dobra, o tego nie oglądaliśmy. If you thought that Mr. Beast is the richest YouTuber, he's not. It's this guy. He makes around 28,000 bitcoins per month, which is $2 billion. He's wanted by FBI, FSB, CIA. Almost everyone wants this guy behind bars since he's the head of the Russian cartel. Yet this dude is out there on YouTube telling everyone how to avoid getting caught by the authorities and exploits how Russian government operates. He's like a mentor who teaches you how to basically stay safe in the business like this. Despite his stance on the other side of the law and his life is basically GTA 6, people love him. He gives money to charity, he invests in scientific researchers, hospitals, and into rehab centers. He constantly buys his fans cars, so just give money to them. He's like Russian Robin Hood, but from dark side of the internet. And basically this whole YouTube channel is just a huge promo of his shop with funny medicine. How is this even allowed, and who is this guy? Действующий глава наркомаркетплейса и главный наркодилер страны, я правильно понимаю? И вы кумир молодежи. Co jest? Можно просто профессор Мариарти.
Jezu, to wygląda jak z jakiegoś filmu klasy B. Mastermind who was written to finally defeat Sherlock Holmes. This is where our main hero of the story took his inspiration. At first, obviously he calls himself Moriarty, but most importantly, calling him a mastermind is an underestimation. He did what no black market could ever dream of. He managed to legally create a huge platform on ClearNet, where he's promoting his black business. But how? Before I answer that question, let's look at some other attempts that his competitors did. Some time ago, another shop used to run ads before A czy on po prostu sprzedaje w Clearwebie w Rosji narkotyki? Imagine you click on some British fanboy YouTuber's video and what you see is some funny medicine ad that definitely shouldn't be there. Like, I don't know, that's pretty mental. Aha, It's ciekawe. broken down pretty quickly, but Ciekawe, czy Estrogen to sprzedają. reporters to write articles about it and give that shop even more exposure. Next Czy Estrogen tam jest? from a different shop happened like a month ago. Another shop put their logo on a van, drove it to the center of Moscow, left it there and blasted their ad full volume. Co, kupiłbyś taki Estrogen rosyjski? It's like the beginning of some apocalyptic movie right before the whole city turns into complete anarchy. Not gonna lie. Police were notified about this, but they also were warned that the van might be rigged. And it took a long time for pyros to come to deal with it. At the end of the day, it wasn't rigged and it was alright. That van was there untouched, blasting music for like 5 hours. Next day, TikTok was full of these videos. Like, that's insane promo. This is not the first time they pulled an ad like this though. In 2022, they had a whole billboard with this cool 3D animation. And same year, they even had bus driving around the city. Like, that's kinda wild. All what you have to do is just scan the QR code and you can buy stuff. You have to give it to them. This is marketing on a whole different level. Yeah, makes sense because this is black market. Like, it's not legal to promote this stuff normal. No, trochę tak. Of these crazy stunts or buy shoutouts from streamers or YouTubers. But it costs a lot of money because it's illegal and YouTuber kind of like risks everything. So it makes sense. And even then, viewers might not even realize streamer promoted something. Oh, by the way, guys, when I want to get a little funky schmunky, I buy stuff from here. Funky So schmunky. it's not as effective usually. Although Moriarty was pretty clever about it. He paid Nekoglai, that's the guy that we talked about in this video, to wear a t-shirt in his shop on a stream. It was a huge promo, everyone talked about it, it was all over TikTok, all over articles, and Nekoglai got cancelled, but he didn't care because he got like a lot of money. And now when you understand how hard it is to promote this stuff, look at this guy over here. 3 million subs. Like how? Well, he never says, hey guys, buy stuff from here. No. He's basically a YouTuber. He does videos like how to be successful, how to change your mindset, where the biggest cartel lords live. So like educational kind of self-improvement stuff. You know, but he doesn't sell any curses afterwards. But every time when you watch No to videos, to jest trochę jak Andrew Tate. He's showing you a lifestyle of a GTA character. This dude drives Rolls-Royce Phantom, flies helicopters. He's dope, but what you don't realize that it's just a big ad for his stuff. It's same what Andrew Tate did basically. Or do you remember that Got Milk ad? Rosyjski Andrew Tate. Buy milk. They showed you something that subconsciously made you think of milk, and that milk mustache was just unforgettable. In Belarus, we had an ad about water Bulvarskaya, but when you come to the store, there was no water bottle. Instead, there was a bottle of vodka called Bulvarskaya. You couldn't really promote alcohol on TV, so this was great bypass of the law. Same thing that Moriarty did. He bypassed YouTube laws and nobody can do anything about it. And believe it or not, people love him. And he actually has stands. Then you can find videos where people No nie wiem właśnie. they basically say their life struggles, how his money would help them, and what exactly would he spend it on. Like, hello Moriarty, I wanna get my grandma from debt. It would help a lot. And O, he's like, jesteś. sure, here you go. And he spends like millions of dollars just on these videos where he helps people. That's wholesome, right? He doesn't seem like some bad cartel lord who runs black market. Okay, but look at this content that attracts the most people. He explains how the whole business works, how to not get caught. He tells you different stories of what happened No tego to nie wiem. business partners. He's giving people priceless information and content that you cannot find anywhere A else. co, kupiłbyś taki rosyjski Estrogen? After close examination of Moriarty's videos, I for example learned that the government can track your location by your cell phone, and it doesn't matter if you do or don't have your SIM card in. They track the phone serial number chip that is inserted in every single phone. Therefore, Moriarty gang use their own programmed phones that self-destruct after you put in wrong password. Same with their computer. And then he goes on for like 10 minutes telling you about some different fun facts about CCTV cameras, airport cameras, yada yada. I think that Moriarty might be Aiden Pierce from Watch Dogs. He then also said that if you think that someone might search your house when you go to sleep, you should put like a coin on a No door, pewnie tak. so when you wake up and you find that coin on the floor, someone was at your house. Overall, there's a lot of tips and tricks how to become global elite in criminal activities. And if you
click on at least one of these videos, you notice that they look like a movie. The production here is on a whole different level. And if you're still having doubts how can people adore him and see him as a role model, it's actually because he's the greatest manipulator. Only Moriarty can criticize one shop for selling a specific product and then sell the same product on his own shop and defend it by saying forbidden fruit is the sweetest. So now I will tell you how Moriarty basically tricked everyone. Despite he's running the most illegal business in the world, he says he should never take or buy funny Dobra, wystarczy tego. Jest tu takie coś jak... Gdzie to było? O. Why am I making this video? Oh, gyaru is a specific type of Japanese fashion, and Every hentai genre explained. dyed hair and tons of makeup. The word gyaru comes from the English word gal, and the male version of a gyaru Nauka. is gyaryo. The aesthetic is all about rejecting the traditional Japanese beauty standards, and its popularity peaked in the early 2000s. Usually gyarus are known for clubbing, partying, and being salacious. This is a pretty common trope within anime manga, and a big influence for the gyaru stereotype came from a popular manga series called Gals, written by Mihona Fuji in 2005. The main character of this manga, Kotobuki, is a good person at heart. Baw się dobrze. He doesn't give a crap about what other people think, which I think embodies the gyaru spirit. In more cultured works of art, gyarus are usually more flirtatious than your average person. Also, I've seen other anime creators make tier lists for this, so I'm gonna make one too. Personally, I Nie like wierzę. gyarus because they Redditowiec. often have a darker skin tone, so easy A tier. Imoto in Japanese simply translates to younger sister, and it's a common trope within anime and manga, which makes sense why it's so popular in adult anime. This is also known as having a sister complex, which some psychologists say comes from a desire to protect or exclusively be with your sister. Yikes. But it's definitely not limited to Japan, as America also seems to love their siblings a little too much. I think it's so popular because of a couple reasons. Some people like the idea of someone who looks up to you, and even more when they're a childhood friend, but I guess like more blood related and a little bit more annoying. Some people may just enjoy the power dynamic of being the older sibling. The sexualization of sisters in general may have been popularized with Marvelous Melmo in 1970, written by Osamu Tezuka, yep, the same guy who wrote Astro Boy. The story is about a 9-year-old girl who is forced to care for her 2 younger brothers. She does this by eating a candy that turns her into a 19-year-old girl, and each time she does, there is a panty shot, and this could have led to panty shots becoming more popular as well. Nie z siostrą, nie. Actually present in the original manga, so it's a little weird that it was added in the anime, and yeah, full disclosure, I'm not endorsing the anime. I'm just trying to give you a history on this stuff. I don't know if it's good or bad, but Walt, I don't know, man. You've been seeming sus lately. Anyway, I think the only people who actually prefer or like this genre are specifically people who have never had a sibling before, so I'm giving this a C tier. Ugly bastard refers to a usually fat and ugly guy who ends up getting with younger, beautiful women. Now, this is more of a Western term. In Japan, it's referred to as a mob oji, but it's really not commonly referenced. It's pretty unclear when this idea of the ugly bastard came about, and it's probably been around a lot longer than anime and manga itself, but we have a more pressing issue. Who actually enjoys this stuff? I guess we can assume that it's people who are ugly bastards themselves, which, okay, sure, that kind of makes sense. But then tell me why yaoi content, which is mainly for women, also has the ugly bastard genre. Clearly, there's a psychological thing where some people just enjoy seeing a fat, ugly bastard paired with a skinny, good-looking person. Now, every time I see a ugly bastard, they always have the creepiest smiles and just give off weird vibes. Honestly, these guys have the most disgusting auras imaginable. This is an easy F tier for me. Maids are such a big phenomenon in Japan that they have an entire industry of cafes that exclusively offer services where girls dress up in maid costumes just to serve you. So clearly the maid genre doesn't really come strictly from anime or manga, but Japanese culture in general, right? Now, when you look at the typical anime maid, you can see that they're actually cosplaying a very specific type of maid. The French maid. Japan has had an extremely long history with France, spanning all the way back to World War I, where the Franco-Japanese Treaty of 1907 was signed so Japan could raise loans in Paris. This has tied the two nations together, and ever since they've culturally influenced one another. Ale If you ever visit historia. Japan, which I highly recommend, you'll see that they have crepe shops everywhere. This is another pillar of French influence on Japan. The first maid costume in Japanese popular culture apparently comes from the erotic anime series Cream Lemon. So Japanese anime Cream culture Lemon. and French maids are clearly joined at the hip, but I think it's a little deeper than that. I would go as far as to say that the maid genre is almost a fetishization of French and European culture to a certain extent. And honestly, I don't blame them, because those costumes look nice. I'll Pojebane. give this genre an A tier. Ahegao is a facial expression that is done by someone who is just really enjoying their time, and it usually includes rolling or crossed out eyes.
a tongue sticking out, and heavy blushing. The word itself comes from the katakana. Nie, chyba nie ma which kind of żadnych. just means Czekaj, to w sumie pan in zobaczymy Gao. nawet. Made coffee wars. Jest! A nie, to z kotami. Są kocianie. O. Nie ma. Są z kotami, ale nie ma z pokojówkami. Which means face. This isn't to be confused with ikigao, which is when someone will make a certain happy face at the climactic point in a story. Masakra, but no. ikigao was a huge part of anime meme culture in 2016. I remember seeing pictures everywhere online of people wearing these weird ahegao. O, mam taką sweter taki. Being an anime fan back then just meant associating being with these guys. Mam taki sweter. Really sucked. Personally, I find ahegao a little absurd. Like, it's almost comically exaggerated in a lot of adult anime, but I don't really mind it because I find it more funny than anything. It can definitely get annoying if it's used in a weird context or like over and over again, so I would say B tier. A succubus is a female-presenting demon that appears in the dreams of men to seduce them. Nie ma w The male Polsce. version of a succubus is known as an incubus. The idea of a succubus appears all over the world in old folk tales, and they were known to take the form of beautiful women. But after seeing them up close, you might actually notice deformities like bird talons or serpentine tails. Usually, succubi will attack you by physically draining you until you reach physical exhaustion. Back Nie ma w then, Polsce these were takich. closer to monsters than hot demon ladies, but with more modern depictions, succubi are less often seen as horrifying monsters and more as seducing enchantresses that dominate men. I'm pretty sure the entire idea Ja? of succubus is Jak to tied ja? to the idea of wet dreams, since they literally attack you while you're sleeping. You know, I'm guessing a priest got a wet dream one time and chucked it up to succubi. But in anime and manga, these creatures have turned into more docile, almost human-like characters, and the main character rarely dies after encountering one. A common character name for succubi is Lilith, who is theorized to be Adam's Nie, first no nie wife mogą before znaleźć. Eve, and a primordial she-demon who was banished from the Garden of Eden for not complying and obeying with Adam. One of the first big manga to feature succubus is Lilim Kiss by Mizuki Kawashita, whose main character Lilim clearly based on Lilith. Personally, I've always found succubi anime to be top tier, and honestly, if that's the way I have to Zobaczę die, na at Google, least bo I'm ja happy mam when it happens. DuckDuckGo. S tier. NTR is just a shortened form of the Japanese word netorare, which essentially just translates to cuckold. Usually the plot starts with a happy relationship and ends with a guy aware of the cheating and crying about it. Honestly, Jest it's nale- a pretty depressing genre, and I'm guessing the only people who enjoy watching it are either Nie jest kawiarnia, ale jest naleśnikarnia. or you're extremely sadistic and you enjoy other people being broken. I don't think there's any in between here. A lot of people Jest also think that naleśnikarnia NTR is z popular pokojówkami because w Polsce. cheating culture in Japan is really normalized, but the actual statistics beg to differ. Apparently, Americans cheat on average 30 to 40% of the time, while Japanese people cheat much less often. But it still begs the question why NTR is so popular as a tag in the first place. And to that, I'm not really sure. But personally, this is the kind of thing that just makes me feel bad for the guy in the first place. Honestly, if there was an anime where the MC gets NTR and then goes to the gym and betters themselves, I would definitely watch that 100%. If I kind of think about it, Ale jest zamknięto na razie. you should watch that anime, it's not bad. Otherwise, the only way I can enjoy NTR is if the person getting cheating on is like an old man who doesn't appreciate their wife and take care of them, but that's usually pretty rare, so I'm giving this a C tier. Futanari are individuals who are considered to be intersexual, as they Ja bym contain dała A. necessary body parts for both male and female reproductions. The Japanese word futanari literally just means to be of two kinds, so it's basically just their word for hermaphrodites. And yes, I know Astolfo technically isn't a hermaphrodite, but like, what did you guys want me to use for this icon? What am I supposed to use without getting demonetized? Although they might seem like a recent trend, this idea has existed for a long time in Japanese culture and folklore. The origins might even reach
all the way back to Buddhism, with deities that don't really have a fixed gender. Shintoism has pretty diverse stories relating to the changing of genders. One deity, named Dosojin, sometimes has an ambiguous Ja gender, lubię. being either Enter nie female jest or złe. male, or sometimes being both, but it doesn't really apply to modern Fudas. In today's culture, Futanari are almost female presenting. Honestly, I personally find them kind of scary, but that's because I watched Bible Black when I was 13 years old, and this blonde lady, she scared me forever. F tier. Nekomimi Hey. comes from the word neko, meaning cat, and kemonomimi, which basically just translates to animal ears, is the idea of a human character with Nie ma. animal ears. W sensie, The nie oldest mention wiem. of a cat girl comes from an 18th century street show where a cat-woman hybrid was a character. And in general, stories of shape-shifting cat women have existed since the late Edo period, so cat girls have been around for a while. The oldest anime featuring a cat girl seems to be The King's Tale by Mutsuyo Seo, which was created all the way back in 1949, the same year that NATO was created. Nowadays, cat girls are everywhere, and I would argue that they are Japan's version of the American Playboy bunny girl. Although the big difference is that bunny girls are more on the sexy O, side, wiem, while że cat jest girls are jakaś, actually going for a jest more jakaś cute moe angle. kawiarnia na Despite finding that moe konwentach as a concept is deeply rooted in anime z culture, pokojówkami. it would be considered an entire subculture within anime. If you want to learn more about moe, check out my Every Anime Trope Explained video. But personally, just throwing some cat ears on a girl doesn't really do anything for me, so C for cat tier, I guess. Tentacles are pretty self-explanatory, and honestly are just a meme at this point in the anime community. So let's talk about the history of tentacles, because it's surprisingly long. Known in Japan as Sokusho Zeme, or literally tentacle attack, it involves an octopus or creature with tentacles doing things with a woman. The oldest example of Shokusho Zeme goes all the way back to ukiyo-e, or woodblock prints, specifically Kitao's Shigemasa program of erotic no plays in 1781. But after Wow. World War II, when the Allies were rebuilding Japan, they imposed certain restrictions on the Japanese by adding censorship laws to prohibit the creation of corn material. Leaders within the tentacle industry, whatever that means, said that they actually made this stuff to get by the censorship. According to the author, Toshio Maeda, at the time it was illegal to create sensual scene in bed. I thought I should do something to avoid drawing such a normal sensual scene, so I just created a creature. His tentacle is not a penis. I could say this is not a penis. This is just a part of the creature, and they don't have a gender. A creature is a creature, so it is not obscene and not illegal. Kind of weird how they use tentacles to circumvent corn, but I guess that's how the cookie crumbles. Personally, I find tentacles really weird. It's not my thing at all. F tier. Yaoi, also known as boys love, actually used to be a subgenre of shoujo manga, and is thought to have originated in anime and manga in the 1970s. But obviously gay people and gay stories have existed for as long as humans have. There exists special... Dobra widzowie, chyba będziemy kończyć na dzisiaj. Bo już jestem tak zmęczona. Jestem tak zmęczona, że to masakra. Dobra. Dziękuję, że byliście widzowie. Kocham was bardzo. I do następnego razu. Bye bye.